Hej, Moniusiu. Czekamy na naszych widzów, Monio. Czekamy na naszych widzów. Zobaczymy. Hejka, czy mnie widać, czy mnie słychać? Bo jest 5 osób. Niech mi jedna osoba napisze, czy mnie widać, czy mnie słychać. Standardowo musimy jeszcze się odpalić tutaj. Powiedz, panie, zawsze od tego miejsca zaczynasz. Hejka, hejka. Czekamy, aż ktoś napisze, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ponieważ podłączyłem drugi mikrofon, więc może być inaczej. Więc jeszcze chwilę poczekam, aż ktoś tam napisze, przygotuje się. Czekamy na większą ilość. Ja sobie powoli ogarnę. Dajcie znać, jak ktoś jest, czy widać i czy słychać. Panie, ziemniaki daj. Hejka, hejka. Edyta, cześć. Właśnie miałem pisać, ale widzę, że już widać, słychać. No to brawo. To serduszka dla ciebie. Jak widzisz, znowu w kuchni. Jak widzisz, znowu w kuchni. Więc dzisiaj działamy. Działamy dalej. Więc zapraszam cię na gotowanie z Albinem. Kanał będzie się nazywał Albin Gotuje. Michał Siemano. Michał Recykling. Standardowo. Słuchajcie, Michał Recykling. Wbiło mu 1000. Wielkie brawa. Wbiło mu 1000. Jest w programie. Także bardzo się cieszę i no, mam nadzieję, że trochę moich widzów też pomogło. Dzisiaj będziemy gotować. Oczywiście widzieliście już po tytule karkówka i sałatka grecka. Tylko czy mi, panie, starczy czasu? Like Don, thank you very much. Dziękuję ci bardzo. Kimkolwiek w ogóle jesteś. Łyda, to może łydka? Może łydka? Dobra, słuchajcie, musimy sobie jeszcze przygotować. Musimy sobie przygotować jakiś pojemnik na obierki. O, będzie dzisiaj dużo obierania. Oj, będzie dużo obierania. From India, love from India. O Janusz, człowieku, to daleko. Jak jest po angielsku I come out Poland? Nie, to po niemiecku. Czy wszystko mamy? Cebulka. Tak, mamy cebulkę. Trzeba zużyć wszystko, co jest. Stare. To już jest dłużej. Cebulkę, ziemniaki. Cebulka tam też jest. Czosnek mamy. Także bierzemy się do gotowania zaraz. Na to nie patrzcie. Tutaj będą moja smakołyki. Moja smakołyki. Będziemy dawać od razu tutaj, co obrane do umycia. Samemu byłoby smutno gotować, a tak z wami 47, 68 osób. Siemano wszystkim, siemano. Oglądamy i lajkujemy, zostawiamy lajka i zaglądamy do Michała Recykling. Zaglądamy do Michała Recykling, zostawiamy mu subskrypcję. No zobaczymy, co to dzisiaj z tego wyszło. A teraz wam pokażę jeszcze ciasteczka wczorajsze, w takim ładnym pojemniczku schowałem. Ja wam pokażę. Zobaczcie, jaki piękny pojemniczek. Zobaczcie, jaki piękny pojemniczek. Już świątecznie. Pachnie. Nie, oczywiście nie pachnie, ale świątecznie. Zobaczcie, jak to wczoraj wyszło. Ona się tutaj pochowała.
Zobaczcie, wczorajsze wypieki Albina mistrza. Albin gotuj. Albin gotuj. Także jest, wszystko się udało. Będę oglądać tylko jednym okiem, bo muszę pracować. Jednocześnie uprzedzam, jeśli zobaczę ośmiornicę na kolacji, to się praszam. Haha. No to byśmy musieli z powrotem pojechać do Hiszpanii, Edyta. Nie będzie. Będzie karkówka. Ośmiornicy nie. Jednak to, co Maciek robił, to było zawsze najlepsze. Maciek zawsze miał rękę do dobrych tych, ale nie. Dobra, spoko. Oglądaj. Najważniejsze, że jesteś, że, że oglądasz mnie i to w ogóle bardzo fajnie, w ogóle jakieś zbieg okoliczności, nie? Dobra. Ja sobie muszę wszystko przygotować. Mamy. Coś miałem. Aha, słuchajcie, muszę wysłać swojemu synowi. Bo mój syn kazał wysyłać, jak będę robił live'a, więc muszę mu wysłać. Gdzie on jest? Mikołaj, Martyna. Okej, do synowej. Synu, chciałeś, żebym ci wysłał, jak będę robił kolejnego live'a, więc robię. Mimo że masz gości, to możesz włączyć w tle. Na razie, papa, miłej zabawy. Bawcie się dobrze, tylko nie pijcie alkoholu za dużo. Syn ma 20 ponad lata, ja mówię jak do małego dziecka. Powiedz, tak będę zrobił, jak będę chciał. Nie? Hej, mogę dla siebie narysować ciebie? No możesz. Możesz nawet wykleić dla siebie mnie. Możesz. Albo możesz narysować i później mi wysłać. O, to będzie dobre. Możesz mi wysłać na pocztę. Adres e-mailowy jest na moim profilu, także możesz, pewnie, że możesz. Dobra. Działamy, obieramy i rozmawiamy. Pierwsza będzie karkówka. Już kiedyś robiłem. Oczywiście w piekarniku, bo w piekarniku jest najlepiej i najszybciej. Wiecie, nie trzeba obracać, przewracać i tak dalej, i tak dalej. Panie, rąk nie umyłeś. Rąk nie umyłeś, a byłeś na dworze. Ale śmiało możesz. Rysuj mnie. Mnie i Monia. O, jak narysujesz mnie i Monia, to będzie git. Więc gdzie to masz? Tutaj. Nie wiem ile cebulek, ale wydaje mi się, że taka chyba będzie najlepsza. Bo jeszcze mam czerwoną, ale czerwoną sobie zostawiłem. Czerwona będzie do sałatki gyros. Nackenfleisch. Tak, Nackenfleisch. Ja nawet nie wiem, jak jest karkówka po niemiecku, bo to żona robi zawsze zakupy. I tym razem też zrobiła. Ja to tylko idę nieraz z nią, żeby jej tylko dotrzymać towarzystwa. Ale dzisiaj będzie pachnieć. No wiecie, to jest dla swatów, nie? Dla swatów trzeba, raczej nie tylko dla swatów, dla syna, dla swatów, bo chyba przyjechali już swaci do mojego syna, więc jutro impreza, jutro nie będzie już live'a, nie będzie, także korzystajcie. Dzisiaj i już chyba szybko nie będzie. Później może z podróży, jak będę jechał do Michał Recykling, może też, chociaż wydaje mi się, że nie można, że YouTube blokuje, jak się jedzie i robi live'a. O, panie, będę płakał. Najgorsze to mnie wkurza ta pierwsza zawsze. Dlatego ja wolę grubiej obierać. I tą całą pierwszą, piecze. Już piecze. Dobra. Ile tych cebulek? Myślę, że jeszcze kilka ich dobiorę, ale muszę to trochę odstawić, bo już mnie oczy pieką. Będę płakał na wizji. Ale dobra cebula chyba powinna piec. Podobno się do wody wkłada, nie? Wkłada się do wody, żeby tak nie piekło. Więc panie, jesteś mężczyzną. O. Dawaj. Jeszcze chyba z 4.
No po czerwonej tak nie piecze. No właśnie. Czerwona jest łagodniejsza. Czerwona dlatego dobra jest do sałatek przeróżnych. Dobra. Ile tych w ogóle miałem przepis, a robię bez przepisu. A, w duszy. Będziesz tam na przepis patrzył. Jak ty, panie, lepiej gotujesz od przepisu. No to jakaś zmarnowana. Panie, odzyskasz. Zdejmiesz dwie te. Nic się nie może zmarnować w kuchni u Albina. Już płacze. Albin płacze. Teraz powinno być dużo ludzi, jak mężczyzna prawdziwy płacze. Jeszcze jedna i chyba będzie ok. Ale gyrosa to nie wiem. Gyrosa może zrobię jednak z tej, tak jest napisane. Albo nie. Rób po swojemu. Dobra, ale jak ktoś by się pytał, ile, co, czego, nie wiem, nie mam pojęcia, robię na oko. Robię na oko wszystko. I czosneczek oczywiście. Czosneczek chorwacki. Chorwacki czosneczek jest najlepszy. Żaden chiński i polski oczywiście. Polski jest najlepszy, ale żaden chiński. Najlepszy jest chorwacki, polski. No. Właśnie nawet nie wiem, czy Niemcy mają swój czosnek niemiecki. Nie wiem, ja tam preferuję. Zawsze. Ja do wszystkiego dodaję. Ja nawet dodaję czosnek do rosołu. Żona mówi, że robię galaretę z tego rosołu. Ale ja czosnek daję wszędzie, 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 wszędzie. I lubię czosnek zjeść sobie tak po prostu na kanapkę. Na kanapce pokroić z pomidorem, posolić, popieprzyć. Uwielbiam czosnek. Wiem, że później 2 dni się śmierdzi, ale ja uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Czosnek to w ogóle jest dobry, zdrowy i powinno się go dużo, dużo jeść. To jest naturalny lek. Nie wiem na co, ale na pewno na ciśnienie i tam jeszcze na krew i na te inne. Także jedzcie dużo czosnku, a nie żadne tam pastylki z tego, z apteki. Tak jak w tym filmie, jak oni mówili. A z czego to jest? Nie, jak to było? A z czego to jest? A chuj wie, a może z cukru pudru, coś takiego. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. Kobiety mafii to było? Chyba Kobiety mafii. Także ja tym lekom w ogóle takim nie ufam. O, zdrowo jakby pali oczy. No, może? Nawet nie wiedziałem. Nawet nie widziałem. Ale obieramy. Ja czosnku daję dużo. Czosnek musi być czuć. Czy w kiełbasie, czy w czymś, zawsze dużo czosnku. Także mówię. Nie wiem ile, po prostu obieram. Ile mi się uda na oko, ile wejdzie, bo będę robił w tym. Znowu, jak mówiłem, w tym naczyniu. Tylko nie ma tej pokrywki. Kurde, muszę taką pokrywkę sobie zorganizować. Albo kupić taką nie ze szkła, tylko z tego drugiego, to się nazywa. No widzicie, słów mi brakuje. Hej, hej, nie będziesz nagrywania żadnych odcinków, będziesz gotował cały tydzień. No i może starego czegoś przy okazji nauczysz. O, możemy zrobić. Gotuj z Karoliną. Gotuj z Karoliną. Albo gotujemy u Michała recykling. O, to by było dobre. Tylko gorzej jak nie będzie smakowało, wiecie, to wszystko ładnie wygląda jak ten, ale nie. Ja na przykład nie wiem, jak wy. Ja na przykład jak robię surówkę to się nazywa, czy sałatkę, takie sałatki, to oprócz tego, że dodaję te, wiecie, to są najtańsze skani, nie? Te takie przyprawy, to jest jeszcze jeden sposób i naprawdę polecam, oczywiście oliwa z oliwek. Ja dodaję do każdej tej magii. Spróbujcie sobie taką sałatę pokrojoną z ogórkiem, z ogórkiem, z pomidorem, z czosnkiem, sałatę. Dodajcie oliwę z oliwek i dodajcie trochę magii. Zobaczycie, jak to zmieni smak. Nie będzie czuć magą, ale jest całkiem inaczej. Moja żona uwielbia. Moja żona zawsze jak robi, to mówi, że to nie jest taka, jak ja robię. Właśnie dzisiaj robiłem, śmierdzę czosnkiem, tak, śmierdzę, ale wy tego nie czujecie. Dlatego postanowiłem, że będę jadł dzisiaj. No i właśnie dzisiaj zrobiłem taką surówkę, sałatkę, o, taką sałatkę.
Hobby na haku, siemandero, hobby na haku. Michał, hobby przyjechał. Mam nadzieję, że przyczepą. Hobby, widziałem, poczekaj, to ty coś dodałeś? Chyba dzisiaj coś dodałeś, tylko że jeszcze nie oglądałem. Siemano, siemano. Gotujemy złom. Tak, będziemy... Nie można tego mówić. Chciałem powiedzieć, że będziemy wypalać wirniki jakieś, ale nie można czegoś takiego robić. Będziemy gotować wirniki w ognisku. Ale powiem, że mi się marzy mi się takie, wiecie, ognisko, tak jak kiedyś człowiek robił. Ile tego czosnku? Do sałatki tamtej? Nie no, jeszcze jeden ząbek. Ognisko, takie jak kiedyś w szkole, prawdziwe, z kiełbasą i z bułą. Wiecie, jak mi tego brakuje? Naprawdę bym coś takiego zjadł. Tak jest, wleciał nowy odcinek. O, no to wszystkich widzów, których jest 52 aktualnie, zapraszam do Hobby na haku. Tutaj, Hobby na haku, na dole, ostatni komentarz. Zapraszam do niego również. Zostawcie mu subskrypcję i zobaczcie jego filmy, jak ktoś jest zainteresowany. Wejdźcie, zróbcie tam chaos. Tylko grzecznie. Pamiętajcie, dzieci, na pan. A jak ktoś pozwoli mówić na ty, to wtedy przekażę, powie, żebyś mówił na ty, ale piszcie na pan. Dobra. A dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden samotnie leży. Jeszcze jeden. Także nowy odcinek. Gdzieś, poczekaj. Raczej widziałem, mówię, szybko mi tak przeleciało, bo jest tyle się dzieje ostatnio. Przygotowania do pakowania do Michała Recyklingu, wiecie, zakupy, to tamto. Jutro impreza, także tydzień taki, ja jeszcze lekarz. Dzisiaj znowu byłem na wagarach, nie byłem w pracy. Nie byłem na wagarach, po prostu dostałem zwolnienie, bo nie mogłem dzisiaj jechać też, więc dzisiaj też byłem na zwolnieniu. Gdzie mi to się naprawdę nie zdarza. Dopiero to jest chyba moje 3. zwolnienie w życiu, w karierze. Tutaj 5-letnie to chyba 3. zwolnienie dopiero. Takie krótkie, takie dwudniowe, nie? Kiełbasa z ognicha, coś wspaniałego. No i tu właśnie z dziećmi, trzeba to pokazać dzieciom. Dzieciom, jak ktoś ma dzieci, zrobić z dziećmi takie ognisko i jeszcze kiedyś robiło, nie wiem jak to się nazywa, ja pamiętam jak byłem w harcerstwie, robili takie ciasto słodkie i to się piekło na patyku. Moja siostra to kiedyś zrobiła swoim chyba dzieciom. O Janusz, jakie to, słuchajcie, jakie to było mega. No to coś niesamowitego. Więc może zrobimy ognisko, Michał? Może zrobimy ognisko. Tam lasu u ciebie dużo. Tam lasu u ciebie, także hobby na haku będą odcinki u Michała. Będą odcinki u Michała, będziemy robić albo nawzajem, albo razem, ale na pewno ja się pojawię u niego, on się pojawi u mnie. Także no będzie. Jeszcze tydzień i ja mam akurat wolne, więc tak fajnie się złożyło, że no spotkamy się z kuzynem po latach, wiadomo. I w rurę! Nie żartuję, rurę nie. Ja mam na ogrodzie ognisko, możemy u mnie w ogrodzie. Panie, jeszcze lepiej. Tylko mojego baranka nie będziemy piec, Moniusia, kochaniusia. Dobra. Czosnek mamy, cebulę mamy. Co jeszcze do tego by trzeba było? Ziemniaki przecież, panie. Jeszcze do tego by się przydały ziemniaki. A ziemniaki są? Czy ja już je wyciągnąłem? Są ziemniaki, słuchajcie. Są ziemniaki. Słuchajcie, wszystko w bio, torebka, w bio. Są ziemniaki. Oho, widzę, że tutaj jeden ziemniak się rozziemniakował. Pewnie już taki przyjechał. Niemieckie, pany, niemieckie. Także oglądamy, tak pobieramy. Nie wiem ile tych ziemniaków, ale no tak, żeby ludzie pojedli, nie? Tylko nie wiem jeszcze na ile to nastawić w piekarniku. Hej, już się widziałem, nie wiem czy ty mnie pamiętasz, ale mam pytanie, pozdrowisz. Joanna, cześć, no chyba tak, chyba pamiętam. No oczywiście, że pozdrowię, dawaj, pozdrawiamy i gotuj z Albinem, pani. Pani gotuj z Albinem. Pozdrowię kogo trzeba, z miłą chęcią. Matko, czuję się jak sławny youtuber, pozdrawiam już na wizji. Aha. Nie no, ale wiecie, to takie miłe, takie fajne, nie? Zdrowie. Mówię, mi się tylko raz zdarzyło, że ktoś mnie rozpoznał nad morzem.
ktoś mnie rozpoznał nad morzem i właśnie chodziło o Bordera. Też ktoś miał Bordera i oglądał mój kanał, który właśnie prowadzę o Border Collie. A gotuję. Jaka zmiana kanału? A gotuję. Zamiast nagrywać u siebie. Mój pies, o, tam leży, widać go? Zobaczcie, jak on leży. Jajcami do góry. Widać go, nie? Nogi tylko widać tam. Tam. Także z niego taki z niego border, że tak musi, widzicie, biegać. Właśnie dlatego miał powstać taki kanał o borderze, że wcale nie potrzebuje tak biegać. No, a powstaje kanał kulinarny. Kanał kulinarny, no ale jak to się ogląda, to dlaczego nie? Ja lubię gotować. Nie wiem, ale przypomniało mi się, jak babcia obiera. Babcia obiera zawsze nożem prawdziwym chyba, moja babcia. Tak, babcia zawsze obierała nożem. A ja nie umiem nożem, słuchajcie. Spróbuję obrać nożem. To mi by to zajęło, nie wiem ile, tydzień. Ja po prostu nożem nie potrafię obierać. A jeszcze tym, to pewnie bym się pociął zaraz. A może? Nie, to nie jest to. Ja całe życie obieram nożykiem. Dokładnie. Monia ma... Nie, nożykiem jest 100% lepiej od razu. I wcale tak grubo nie obiera. Jedni mówią, że bardzo grubo obiera. Ta tam nic nie obiera grubo. Nożyki obierają cieniuteńko i szybciutko. Teraz ten, kto to wymyślił, to powinien dostać Nobla albo Jobla. Monio, pytają tu o ciebie. Mówią, że masz wyrąbane na wszystko, tak. Czekajcie, jak mięso wyciągnę. Czekajcie, jak wyciągnę mięso. Jak mu się zaraz oczy zaświecą. Tylko właśnie jego granica jest tam. Tu jest jego granica, dotąd. Tu. Nie może nawet stać i patrzeć, jak ktoś coś robi. Wiem, że żartujesz, wiem. Ale w sumie tak jest. Ma wyrąbane. Border collie, biegający. Mój taki nie jest. A to twój owczarek to pewnie tak. Dobra. Masz takie niemieckie ziemniaczki, czyściutkie, już przygotowane. Ja lubię takie, co są w ziemi. Zawsze człowiek je musiał pierw umyć, a to takie wszystkie już przygotowane. Takie Niemcy wygodne są. Takie z ziemi, ale takie z ziemi to są najlepsze, takie właśnie ze wsi, z ziemi. Znaczy z miasta może też, ale takie prościutkie z ziemi, a jeszcze też te młode ziemniaczki. Z koperkiem ugotowane w całości. Jeny, jakie to dobre. Tylko najgorsze było je przygotować zawsze. Te ziemniaki skrobać tym nożykiem. Nie, to była tragedia. Człowiekowi się nie chciało, ale za to jaki smak. Są to takie smaki z dzieciństwa. Smaki z dzieciństwa. Lajkujemy, panie. Niech ten film pójdzie dalej. A co? Nawet i na koniec świata. Znaczy do moich widzów już dotarł. Do niektórych. Teraz jeszcze pewnie ktoś się zjawi. O. Jeszcze kilka, w razie czego można ugotować i same ziemniaki dać gościom. Pokroić, dodać cebulki, albo takie z cebulką ziemniaczki podsmażoną na słonince albo ze słoninką, do tego maślanka, ojej. I to się wszystko, Michał, z twoich stron kojarzy, tam od strony babci, maślanka, ziemniaczki takie, babci pierogi, babcia tak pierogi zasuwała, zawsze robi, nie wiem, czy jeszcze ale ja się nauczyłem od niej tego zagniatania pierogi, na pewno będę robił live'a na święta, także zobaczycie, jak pierogi lepiej, pierogi i uszki, tylko muszę grzyby gdzieś kupić, właśnie, jak masz gdzieś tam namiar do kogoś, kto ma grzyby, to bardzo fajnie to, tylko wiesz, takie suszone, nie? To ja bym z chęcią kupił, bo to jak kupowałem ostatnio w Polsce, w sumie 2 lata temu, to kupiłem 2 kilo grzybów, chyba wydałem 600 zł na te grzyby, ale sprawdzone było, nie? Udostępnione, dzięki wielkie, ale sprawdzone, mówię, z grzybem nie ma żartów.
Ja się nie znam, nie wiem, czy w ogóle mój brat się chyba zna, ale on tak chyba tylko zbiera te, które wie. Ja to tylko zajączki z grzybów. Zajączki, nawet prawdziwka nie potrafię rozpoznać. Prawdziwka, czy tak, jak one się nazywają. Maślaki też wszystkie są takie podobne do siebie, jeden do drugiego podobny, niby jeden trujący, drugi nie, a wyglądają podobnie. Z grzybem nie ma żartów, no. Dlatego najpewniejsze są pieczarki. Kiedyś zrobiliśmy z małżonką, uszka no z pieczarek. Wiadomo, raz, że tańsze, a dwa, że no grzybów tyle nie było, to było 80% pieczarek, 20% grzybów, takie oszukane święta. Ale Chińczyk, który u nas był, jak jadł uszka, w ogóle słuchajcie, był Chińczyk u nas na świętach, to już chyba opowiadałem, był u nas Chińczyk na świętach. Zaczęliśmy mu opowiadać, jak wygląda tradycja, że nie pije się w Wigilię i tak dalej, że nie je się mięsa. I żona później mu dała na koniec gołąbki jeszcze, jak już tam od nas odchodził, gołąbki wziął sobie gołąbki do domu. Mam jeszcze ten filmik, może go kiedyś wam pokażę, tak, na live'ie. I słuchajcie, oni te gołąbki jedli ze słoika, zimne, tymi 2 patyczkami, bo on tam z kolegami sobie spotkał się, z Chińczykami, bo chciał się podzielić tym, co od nas dostał, żona mu to popakowała ciasta, tych uszek i tak dalej, nie? I ten Chińczyk, czy Koreańczyk, czy Japończyk, ja mówię na nich wszystkich Chińczycy, bo wszyscy wyglądają podobnie. I wziął te pałeczki, wzięli tego gołąbka zimnego i zaczęli jeść, nie? I wszyscy byli tak zachwyceni i mówi: o, dzięki Mikołaj, bo mój syn ma na imię Nikolaj, nie? Mikołaj, ale tutaj mówią Nikolaj. I byli tak zachwyceni, bo oni uwielbiają kapustę, uwielbiają takie właśnie rzeczy z sosami i tak dalej. No było tak, ale taki super gościu. On tutaj był sam na świętach, więc rozmawialiśmy trochę o Niemcach, o tym, o tamtym. Mówi, że nie, że Niemcy nie. Ja mówię: słuchaj, wy macie tam w Chinach luksus, że ja nie wiem, po co wy tutaj przyjechaliście. Ale oni, wiecie, studia, nie? O, Mała, cześć. Cześć Mała, witaj. Ty jesteś, widzę, no prawie na każdym live'ie moim. Bardzo mnie to cieszy, dzięki wielkie. No, pierogi z kapustą i grzybami, mniam. Musisz, a nie masz kanału na YouTubie, masz profil, ale nie masz żadnego kanału. No to słuchaj, ja osobiście umiem, nie umiem, nigdy nie robiłem farszu, bo zawsze farsz robi żona. My mamy w święta zawsze no swoje każde obowiązki. Ja robię na przykład barszcz czerwony, ja tylko robię barszcz czerwony i naprawdę robię w takim garku, w takim wielkim garnku. Robię ogólnie w 3 garnkach, gotuję te buraki długo i robię w 3 garnkach i dopiero później to wszystko wyrzucam. Znaczy wyrzucam. W tym roku nie wyrzuciliśmy tych buraków, bo było mi tak szkoda. Mówię: nie, zróbmy coś z tego. Słuchajcie, i zrobiliśmy z tych buraków, zrobiliśmy taką buraki starte, później w słoiki powkładaliśmy i takie do gotowania, takie na ciepło, pewnie każdy to zna. Więc zrobiliśmy coś takiego. O, słuchajcie, nie wyrzucajcie buraków, ze wszystkiego można coś zrobić. Nawet z warzyw z rosołu zmiksować to, zrobić kostki takie rosołowe, takie warzywne. No to słuchaj, pierogi. Słuchaj, nie wiem, czy ty pierogi, bo my jemy też pierogi zawsze ruskie przede wszystkim. My jemy pierogi z magą. Zawsze jemy pierogi z magą. Wszystkie. Pierogi, gołąbki, nie wiem, taka u nas jakaś tradycja w tej mojej rodzinie tutaj, ja, żona, syn. I jeszcze nie wiem, czy znasz pierogi z puckami. O jeny, jakie to jest dobre. Ale kapusta i grzyby, no to wiadomo, to takie świąteczne, nie? No. A masz grzyby? Czy z pieczarkami? Jeszcze grzyby gdzieś tam mamy, chyba słoiczek, a w ogóle chyba tu jest jakiś mój słoiczek, co ja nazbierałem, tak? Tylko to są te? Chyba nie te. Ale tak, ja jeszcze grzybki mam. I to tak, to są chyba moje, które zbierałem i to chyba są dobre. Nie jestem pewien, ale to, nie jestem pewien, czy to w tym słoiku, ale miały to być chyba zajączki. Ale widzisz, każdy się boi ruszyć tego. To jest takie zbieranie grzybów, więc na grzyby nie chodzę, no bo się nie znam. Zresztą, no mówię, boję się, bo można łatwo. O proszę, jeszcze powiedz, że się znasz na grzybach. No słuchajcie, no ja wiem, że kobiety są świetnymi grzybiarkami, że lubią zbierać grzyby, bo widać w lesie,
No i fajnie, że chodzisz, no bo miałaś pewnie gdzieś, no ktoś cię nauczył. Ja z bratem kiedyś chodziłem, ale ja bardzo szybko wyszedłem z domu, bo 18 lat miałem i już się wyprowadziłem, już wyjechałem do Hiszpanii. Starszy tych ziemniaków chyba. No i tak, znasz się. No to kurki kogutki, no to brawo. No to żeś teraz zrobiła szachmat, to teraz mi wstyd. Panie, ty się na grzybach nie znasz. No, no trudno. Trzeba być w czymś słabszym, słuchajcie. Trzeba być czymś słabszym. Zresztą tutaj mi Michała babcia była bardzo dobra w łowieniu ryb. Ja na ryby też uwielbiam chodzić na przykład, ale no ale nie mam możliwości, bo nie mam gdzie. Znaczy nie mam karty wędkarskiej, a wiadomo, kary i tak dalej. Babcia mnie nauczyła. No właśnie, te babcie, te nasze babcie. Ja zawsze miałem to, że babcia moja daleko była. Zawsze babcia była daleko i no i widzicie. No i tak to jest. Także jak macie babcie, to szanujcie babcie, kochajcie, odwiedzajcie i spędzajcie z nimi czas, bo mieć babcię to naprawdę to jest teraz dar. To jest teraz dar mieć babcię i to nie jest wstyd, że babcia dba o wnuka i tak dalej. Hobby na haku, a ja nie przebadam za magą, ale moje dziewczyny to bardzo lubią, widzisz? No właśnie, ciekawe od czego to zależy, że ja też jakoś specjalnie nie przepadam, ale lubię. Do tego będą owoce jałowca w razie czego. Do tej zapiekanki uwielbiam. Owoce jałowca, one tak dają aromat. Właśnie, włożę kilka grzybków do tej karkówki. Tak, włożę kilka grzybków. To dla swatów. To daj tych te, które zebrałeś. Nie, bo może oglądają, panie. Wytnij to. Wytnij to, chociaż nie, chyba nie oglądają. No, syn chyba nie odczytał. Dobra. No, tak, owoce jałowca na pewno dodam. Bardzo, bardzo fajnie z mięsem. Z mięsem bardzo fajnie współpracują i jest taki, nie wiem jak to dać, siema dziobak, siema. Nie wiem jak to dać, do czego to przyrównać, ale mi to smakuje jak taka śliwka, taka śliwka jakby wędzona, nie wiem, ale ja to dodaję. No i oczywiście tym razem czosnek, raczej czosnek, pieprz panie, pieprz. Ja używam tylko i wyłącznie w 99% pieprzu, który jest w ziarnkach. Jest to najlepszy pieprz i zawsze miele, jest najlepszy. Aromat daje także, nie wiem. I ten jeszcze jest z Uzbekistanu, tak? Jakoś tak, Uzbekistan, tak. Także jeden, drugi wziąłem taki mniejszy na próbę, też czosneczek. Więc czosneczek, pieprz! Co ja z tym czosnkiem, bo ja lubię czosnek. Więc dzisiaj dajemy, chyba dam ten tylko dzisiaj. Tylko panie nie rozsyp. Pieprz musi być, słuchajcie, musi być niemielony, niemielony żaden, tylko najbardziej smakuje taki, naprawdę. Ja używam chyba już od 3 albo od 4 lat, używam tylko i wyłącznie takiego pieprzu czerwonego. No chyba, że ostatnio nie było, no to musiałem mielone dać, ale panie skup się, bo jak pies cię zje, jak spadnie. Dobra, może starszy, bo widzów zanudzisz. Słuchajcie, dzisiaj dzień w ogóle długi, ojej, ile się dzisiaj wydarzyło. Musiałem załatwić sprawę z BMW, bo jak wiecie, BMW ma akcję serwisową, mój ma akcję serwisową. Oczywiście powiedzieli, że to może trwać do 2 lat, tak? Może to trwać do 2 lat, a ja mówię, a jak mi się samochód spali, bo jest tak, że w BMW to, które mam, jest problem z rozrusznikiem i podobno grozi to samo zapłonem, więc pojechałem, powiedziałem im, żeby mi napisali taką kartkę, że byłem, że w razie czego się zgłosiłem, a ja powiedziałem im, że jak się spali samochód, to po prostu będę się z nimi sądził, że to jest błąd fabryczny i tyle. Nie? Także byłem jeszcze w Audi w serwisie, bo nie mogłem znaleźć części do samochodu do mojej żony. 80 euro poszło. Do tego wycieraczki zamontowałem, do tego byłem u stomatologa, zrobiłem termin sobie, także dzisiaj dzień taki, wiecie, biegający, ale na szczęście dzisiaj miałem wolno, więc dzisiaj miałem czas na załatwienie tego wszystkiego. No ale tak to jest. Michał zresztą sam dobrze wie, 2 samochody, że
Cały czas w którymś trzeba coś robić. Teraz mam na razie z tym spokiem, ale muszę jechać w poniedziałek. Za tydzień muszę jechać znowu wymienić olej. W silniku muszę znowu wymienić olej. W skrzyni biegów i to tak wiecie. Cały czas coś, nie? Tu człowiek zaoszczędzi, to musi zaraz wydać. Ale nie narzekam, bo zaraz będę miał komentarz dziwny. I herbatka świeża. Herbatka zimowa już taka. Także klimat świąteczny. Dobra. Co mamy? To mamy. Wiecie co, ja bym tylko sobie chyba jednak sprawdził. Ja bym sobie chyba tylko jednak sprawdził, co tam miałem dodać do tych. Muszę zobaczyć, bo żonie wysyłałem przepisy. Gyros, karkówka. Gyros, przepis sałatka i gyros. Muszę zobaczyć. Przepisy, sałatka gyros. Ziemniaki mam. Kilogram tam będzie? Chyba będzie kilogram. 200 ml śmietany. Tak, 200 ml śmietany, 100 ml bulionu, łyżeczka majeranku, łyżeczka papryki słodkiej, sól, pieprz. Startego sera to mamy. Czyli ten... Nie, nie chcę tego. A może tylko... Bo nie wiem, po co ten bulion jest. No ale dobra. Dobra, czyli wszystko mamy zrobione. To jest ok. Teraz muszę karkówkę. Tak, muszę karkówkę, tylko nie mam pomysłu, czy ją... Bo ja mam taką w plasterkach. Kupiliśmy taką w plasterkach, żeby było ją fajnie. O, ona z kością jest. Żona nie widziała, jest karkówka. Ja chcę ją zrobić, przekroić tak na pół i w takich jakby plasterkach ją trochę poukładać. Albo może takich całych zrobię. Zobaczymy. A nie gotuj. Gotuj, bo goście czekają. Nie no, muszę tą kość wyciąć. Muszę tą kość wyciąć, to jest kilogram. No jest taka brzydka kość. Chyba żona nie widziała tego. Wiecie, bo gorzej jak to się później rozteguje i ktoś znajdzie, będę musiał tak obciąć. Ojej. Trudno, jest jak jest. Żeby tylko nie było gdzieś tam dalej. No niestety. Niestety jest jak jest. Musimy to powycinać, tą kosteczkę. To wam będę przeszkadzał. Musimy tą kość powycinać. Gdzie jest nóż, chłopie? Już do zlewu. Cały ty. Powycinamy. Tam, gdzie jestem. Pies tylko czeka. Że niby leży z nogami do ale już wiecie, oczy mu się już zaświeciły, nie? Jak poczuł mięso, także robimy takie. Później przekroimy na pół, albo może nie, może nawet w całości zostaje. No, karkówka to fajnie, jak puści tego soku, to później będzie mięciutka, to pewnie tak z 2 godziny raczej będzie musiało pobyć w piekarniku. Tylko jeszcze nie wiem na ile stopni. Nie wiem na ile stopni, ale pewnie z 200 dasz. No ale teraz tu jest jakaś kość. No szkoda, bo trochę tej karkówki teraz odejdzie, ale to nic. Czy lepiej ją pokroić w kawałki takie? To jest pytanie. Lepiej w kawałki? No, te kosteczki byłyby dobre do rosołu później. Kostki. Kostki? Bialutki muzinek. Bialutki muzinek. Nie, w kośćki nie. Chyba, że ty chciałeś kostki. Mam pytanko. No nawijaj. Dawaj, odpowiadamy. Chyba, że będzie bardzo prywatne, to wtedy nie. Ale pytaj. Pytaj. Wszyscy mogą się pytać.
pisać, jak będę w stanie odpowiedzieć, to odpowiem. Jak będzie coś za prywatne, to nie odpowiem, ale na 90% odpowiadam. Czy robiłem już to kiedyś? Tak, robiłem. Robiłem, tylko no tylko karkówkę zawsze sam kupowałem, a żona chyba po prostu nie doczytała, że jest z kosteczkami, ale tak, robiłem. Robiłem, także to nie jest jakaś nowość. To zrobię tak, o, kleję na takie. A te kawałki gdzieś tam tak na górę, te mniejsze co są. Chociaż to raczej powinno, tak. Myślałem, że debiut jak z pierniczkami, nie. Pierniczki naprawdę robiłem pierwszy raz, nigdy nie robiłem. Nie, to już robiłem. Tylko ja mówię, ja nie mam nigdy żadnego jakiegoś przepisu czy coś. Mam jakiś tam tylko zarys, jak to ale ogólnie robię zawsze po swojemu i tak. Tylko patrzę, na ile stopni, jak to przygotować mniej więcej, a resztę robię z głowy. Patrzę, czy się dobrze gotuje, czy się dobrze smaży. No ale pierniki wyszły dobre. Widziałeś, jakie wyszły pierniki? Widziałeś chyba na tym, nie? I pokażę, jak wyglądają teraz w pojemniczku. Zobacz pan, jaki pojemniczek z pierniczkami. Przygotowane już. Udało się? Udało się i nawet nie spadł ta posypka. Także talent jest. Jest talent. Nie ma co. Pierwszy raz, a i żona w ogóle jak przyszła, to powiedziała, że bardzo dobre, że bardzo ładne i bardzo dobre. To wiecie, to jeszcze bardziej buduje, tak jak żona powie, że coś wyszło, nie? Tak. Kolej pieprz. I teraz jakieś przyprawy. Jakieś przyprawy, tylko tak, żeby to się ładnie trzymało. Właśnie nie wiem, czy to sobie pierw na patelni, czy po prostu wszystko tak do tego dawać. Chyba dam normalnie wszystko, tak tylko przyprawię ładnie teraz. A tak, niech to po prostu się robi i tyle. Albo wiecie co, może na jeszcze jedne kawałki to zrobię. Zrobię na takie mniejsze. To wygląda jak steki. Na takie kroimy. Wiadomo, na sam dół. Dam trochę tego. Takie warstwy porobię z cebulką. Musi wyjść. Słuchajcie, to musi wyjść. To musi wyjść, bo improwizacja pod swoje smaki zawsze wychodzi najsmaczniej. No właśnie. To musi wejść, bo tutaj się nie da się chyba schrzanić tego, no chyba, że przesolę, nie? Chyba, że przesolę, ale ja raczej tak soli nie używam aż tak dużo. Także to już mamy. To sobie już przygotujemy. Tutaj ja będę sobie od razu robił w tym pojemniczku. Wiecie, pieprz, sól. No i zrobię taką już pierwszą warstwę. Zrobię taką pierwszą warstwę sobie. Tak na jedno słucho słucham, bo kończę nowy odcinek. No, słuchaj, praca youtubera jest bardzo ciężka. Ale ja właśnie dzisiaj z kuzynem rozmawiałem, że wolę pracować dla YouTube'a na przykład, chociaż nie mam żadnych zarobków, ale mam nadzieję, że będą. Wolę pracować dla YouTube'a niż dla wielkiej korporacji, nie? Chciałbym, żeby na niedzielę był. No to życzę Ci tego, żeby się udał. Życzę Ci tego, żeby Ci się udał, bo ja lubię Twoje odcinki. Nie wiem właśnie, czy Michał Recykling Cię ogląda też. Michał, oglądasz Hobby na Haku? Bo Hobby na Haku to Twój widz, nie? Zresztą chyba wiesz, na pewno wiesz, że to Twój widz, bo widzisz jego komentarze. Ale tak, to Michał, ja taką samą przyczepę właśnie miałem jak Hobby na Haku. I tak się poznaliśmy. Jakoś nie wiem, kto pierwszy nawet napisał, czy Hobby na Haku napisał do mnie, czy ja napisałem do niego, ale chyba Hobby na Haku napisał, że mamy takie same przyczepy no i tak się znamy. Dobra. Przyprawy. Mam taką, nie wiem,
W sumie też nie mam żadnych tam jakichś specjalnych przypraw. Mam taką typową taką do grilla. Chyba tak zrobię jakoś trochę, żeby miała koloru. Mam papryczkę ostrą jedną, ale nie mogę. Nie mogę papryczki ostrą. Co tu mamy? Papryka Edelsus, czyli słodka. Tu damy trochę papryki, ale chyba pierw soli, żeby trochę puściło, tak, żeby trochę puściło soku. Tylko nie przesol, bo to jeszcze później ziemniaki posolę, wszystko. I chyba to. To dawać? Dawaj to, panie. Ładnie nastukasz. Wiecie, tu już jest wszystko w tym. Sól i tak dalej. Teraz najlepsze, co mogło być. Mielony pieprz. Bez tego, tylko nie na takie grube. Bez tego nie ma imprezy. Ja lubię cienko mielony. Wiecie, to co zostanie, te przyprawy później ładnie wezmę tak wodą i później wszystko wleję do tej naczynia żaroodpornego. Ja lubię pikantne. Z Niemiec uwielbiam musztardę. Tak, i na pewno uwielbiasz tą musztardę, zaraz ci pokażę, gdzie ona może być. Na 100% to jest ta, nie wiem, to jest dla mnie najlepsza musztarda, jaka może być w Niemczech. Tylko akurat nie z tej firmy, ale ta z tubek. To jest coś najlepszego. Musztarda ta. Ale mam jeszcze lepszą musztardę, którą kupuję u siebie w sklepie, ale chyba się aktualnie skończyła. Nie, jest. Którą kupuję u siebie w sklepie. To jest musztarda z firmy Nordsee. Jest mega, ale te są w kubkach są najlepsze, to prawda. Znaczy to prawda, nie wiem czy mówisz o tych Senfsus. No tak, to te słodkie. Są mega, 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 mega. Panie, czosnek ci się stwardniał. Dawno nie gotowałem. Oprócz tych ostatnich odcinków. Wygrzeb. Troszkę się skamieniała, ale to nic. To nic. A. Tak, to się nic nie dzieje. Mimo że mam czosnek już tam ubrany. Co, Moniusiu? Czosneczek. Co tu jeszcze mogę dać? Paprykę Kroita. Prowan, czyli bazylia. O, słuchajcie, tu już się bazylia kończy. Daję też. Ja daję tam, mówię, różne rzeczy. Nie patrzę. Te stópki też jedliśmy. Ale ta słodka do białej kiełbasy i precyl do tego. No. Także z czego Niemcy słyną? Z musztardy. Z musztardy. No to chyba jedyna rzecz, która smakuje w Niemczech. Dawaj zioła trochę. Słuchajcie, troszeczkę z tej strony. Nie ma się co rozczulać. Trzeba to, co wszystko, co jest majeranek pasuje? A daj. Albo nie. Nie, bo jest zamknięty to jeszcze nie. Grill klasyczny. Ja lubię jeszcze, takie orientalne, ale nie będą pasować. To są orientalne. Wiecie, to taki tamten kierunek arabski i tak dalej, nie? To oni właśnie lubią takie orientalne te. Co to kary nie będzie pasować. Pieprzu dałem do paei, nie będzie pasować. Tutaj mamy całą półeczkę. Musisz to znaleźć. My zawsze kupujemy przyprawy w Polsce, bardzo dużo. Bardzo dużo przypraw. Goździki całe nie pasują. Pieprz to ja kupiłem. Barszcz czerwony. O, przyprawa do kurczaka złocista. Ale to nie kurczak. Kebab gyros to nie ten. Koperek to też nie. Dobra. Chyba na razie zrobimy to tak. Teraz poprzewracamy na drugą stronę. Wklepiemy, żeby się ładnie przykleiło.
Widać? Widać, żeby się ładnie poprzyklejało. To i tak później to wszystko spłynie na dół, wiecie, to nie ma tak aż takiego znaczenia. I tak wszystko później będzie pływać w tych sosach. Żadnego wina nie dodaję, ani nic. Same przyprawy. Przyprawy, przyprawy, przyprawy. O. Proszę. No. Powinienem to wcześniej zrobić, wczoraj. Hi, Al, hi. A skąd wiesz, że się nazywam Al? Chyba że Albin. O. Teraz damy pierw pieprz, żeby pieprz się bardziej przyczepił. Przyczepił, przykleił. Skąd takie słowo przyczepił? Oczywiście na koniec będzie zdjęcie i rzucę posta. Dobra, bo gardła powypala. Bo powypala gardła. Dawaj teraz pierw paprykę. O, papryki tam nie dałem. Widzicie? Żeby to miało czerwony kolor. Trochę to brzmi jak nie wiem co. Właśnie to mnie denerwuje w tych, ale jak odkręcę, to za dużo wyleci. Dobra, poklep sobie, chociaż tu. Soli? Dawałem? Nie dawałem. Znaczy dawałem z tamtej strony, ale trzeba trochę dać. Soli. Tej przyprawy. No co, takie ciężkie? Trochę tego czosnku znowu. Ups. Poleciało wszystko na jedno. Na jedno poleciało. Dobra, to później się to tak steguje. Steguje. Takie słowo steguje. Zioła prowansalskie. To ma pachnieć. To ma pachnieć. O. Wsio. I w sumie tak naprawdę przygotowanie karkówki. No to zobaczcie, ile to zajęło. 10 minut? Same karkówkę przygotowanie. Teraz sobie damy ładnie. Tutaj albo nie. To po prostu odłożę. I teraz muszę pokroić ziemniaki. Tylko muszę je pierw umyć. Umyję chwilkę. O. Tak. Umyte. Wezmę to wszystko do miseczki i będę to w miseczce teraz też ładnie no przyprawiał. Też to przyprawię. Tylko tym razem weź miskę, nie jak wczoraj. Do takiej tutaj chciałeś ciasto wyrobić. Wielka Micha. Wielka Micha. Ok. Musztarda, ale musztardy nie dodawajcie. Musztarda tylko do pokazania. Weź to panie tutaj. Ziemniaczki. Nóż. Gdzie masz nóż? Tu masz nóż. Kroimy. Tylko teraz jak to pokroić? Plasterki? Ja zawsze to robiłem w plasterki. Widać. Tak, plasterki. No jak żonie smakowały ciasteczka. Żona zjadła chyba tylko 2. Później chyba się przyznała, że jednak 3 zjadła, ale mówiła, że bardzo dobre. Jej się bardzo podobały. Bardzo jej się podobały i była w szoku. Mówi, że ładnie. Także doceniła. Ja mówię, że to dzięki tutaj, mówię, dziewczynom takie wyszły, bo tak to bym nie wiedział, jak nawet zrobić lukier. No, także się podobały.
Ale ziemniaki chyba pokroję na takie, powinny dojść w takim tym, nie? Myślę, że powinno być ok. W takich plasterkach, ja lubię w takich plasterkach właśnie. No, żona była zadowolona. Mi zresztą też się podobały w sobie. Podobały mi się. Chociaż żebym narzekał, ale ja to zawsze mam tak. Wiecie, trzeba więcej ziemniaków, mięsa mało. Mięsa mało, ziemniaków, cebulka, wszystko ładnie przejdzie. Czy za duże będą? Może jeszcze na pół je przekroić? Nie, bo się wtedy rozwalą. Nie. Robimy tego. Tylko, że jak będą za twarde, no to powiem, że syn robił. To syna goście. Przyjeżdżają, nie moje. Cebulka. Cebulkę chyba na takie naprawdę duże. Bo cebula to szybko dochodzi. Cebula szybko dochodzi. Ale to pachnie, uwielbiam zapach cebuli, czosnku. Wszystko do jednego. Wezmę lekko olejem, żeby to się fajnie poprzyczepiały te rzeczy, przyprawy. Tylko żebym czegoś nie zapomniał. Tam jakaś śmietana była, tylko nie wiem po co ta śmietana. W przepisie, ale może zrobię bez. Nie jak w przepisie, tylko po swojemu standardowo. Jak to majster, ja nie potrzebuję instrukcji, ja wiem lepiej. Kogoś z albinem. I w ogóle podłączoną masz podłączoną. No live bardzo szybko zabiera baterię. Właśnie może, jak mówiłem, może się uda Michała namówić i zrobimy tego live'a wspólnie. Takiego na rozbiórce. Ale to kwestia do dogadania. Moja żona uwielbia właśnie takie ziemniaki. Ona by mogła wszystko jeść. Mięsa by mogło nie być, ale ziemniaki takie zapykane to po prostu się zachwyca zawsze. Nie, ale widzowie powiedzą, to co robi twoja żona, jak ty tylko gotujesz? Nie, no moja żona też gotuje. Nie lubi gotować, ale gotuje. A ja mam przynajmniej okazję, żeby z wami porozmawiać. Nie skalecz się. Te noże są ostre jak żyletka. Ciekawe, czy tam ktoś kupił te noże, kto się pytał. I czy jest z nich tak zachwycony jak ja. Słuchajcie, w kuchni musi być dobry nóż. Musi. Ogonek wyrzucamy. Bez ogonka. No zobaczcie, i zaraz będzie w sumie po robocie.
Zaraz będzie w sumie po robocie. To jest naprawdę bardzo proste i to jest, nie wiem jak czosnek. Wezmę go tak na 3 takie. On i tak, wiecie, zrobi się zaraz mały. Więc o. Nie musi mieć tam żadnych kształtów pięknych, tak? Panie, krój, wrzucaj. Przecież nikt nie będzie patrzył na talerzu. Czy to jest pokrojone dobrze, czy źle. To nie sałatkę, jak sałatkę robię z małżonką. Ja zawsze kroję na takie grube ziemniaki, czy ona tak tego nie lubi. Właśnie, a wy sałatkę świąteczną robicie z cebulą, czy bez? Pytanie. Z cebulą, czy bez? Ja sałatkę lubię z cebulą. Syn nie lubi cebuli i żona chyba lubi. O! Dobra, słuchajcie, ja idę wziąć sobie coś do picia. Muszę sobie wziąć coś do picia. Gdzie moje picia? Tu są picia. Trzeba się napić. Trzeba się napić, ale nie alkohol. Jak coś, to nie jest alkohol. Standardowo w tej samej szklance to będzie szklanka do live, bo to zawsze piję na live z tej szklanki. A, mała, nie byłem jeszcze w tej. Nie zobaczyłem, czy ta tapeta jest. Bo jeszcze z żoną nie byłem w tym, ale pamiętam. O, no, to jest to. Dobra. To mamy. Jak wiecie, ja lubię porządeczek. Także lubię zawsze, jak jest czysto w mojej kuchni. To muszę sobie musztardę schować. Hobby na haku, już wiesz. O których musztardach mówiliśmy? Znaczy ja mówiłem. Musztarda. Dobra. To mamy. Teraz by było czas to zrobić. I to po prostu biorę łyżkę. Pomieszam, żeby to było w miarę wymieszane. Dodam. Nie mam oliwy z oliwek już, tylko octu, nie pomyśleć, octem. Dodaję trochę oliwy. Zwykły olej, rapsöl, czyli zwykły olej. Troszeczkę, żeby wiecie, to lekko namoczyć, żeby się miało do czego to przykleić wszystko, te przyprawy, którymi będę to przyprawiał. Ja tak robię, może tak wcale nie trzeba, ale ja tak robię. Wszystko ładnie oddzielić, te posklejane ziemniaczki to są. Też nie będą się tak kleiły do siebie. Przynajmniej teraz tutaj. Ale samo już to jak pachnie, a tutaj jest jeszcze wszystko surowe. Tak. Właśnie, co z tym bulionem, bo tam pisało, żeby bulionem zalać, ale nie, bo jak ja to zaleję bulionem, to będzie za dużo wody, to będzie pływało wszystko. Dobra. Pieprz. Oczywiście, jaki? Mielony. Pieprz mielony, musi być. Mówię, ale chyba starczy, bo będzie za dużo tego pieprzu. I goście nie zjedzą. Żeby był fajny kolorek, oczywiście papryka słodka, nie? Żeby to nabrało koloru, ale denerwuje mnie to. Zrobię to tego. Tylko panie, weź łyżeczkę, podziób. O. I troszkę. Tutaj. Wymieszaj.
Teraz jeszcze raz. Słuchajcie, już nabiera fajnie takiego koloru czerwonego, nie? Także nie będzie takie jasne to wszystko, tylko będzie takie ciemniutkie. Oczywiście jak źle robię, to trudno. Ja to będę jadł. I goście. O. Jeszcze wydaje mi się, że ten czosneczek tutaj. O. Pies poszedł do swojej luli, czyli do swojego końca. Dobra, później się tym zajmiesz. Powiedzą, że stare przyprawy dajesz. Jeszcze trochę. Dobra. Starczy. Zaraz jeszcze będzie sałatka gyros. Chyba. Która jest? 7. Tak. Zrobię. Tylko na sałatkę gyros muszę się bardziej skupić. Zioła prowansalskie. Daj, panie. Wielki murzynek. Do ziemniaków polecam majeranek. No właśnie tutaj jest. Zioła prowansalskie mają w sobie majeranek. Rozmaryn, tymian, majoran. Także jest. W ogóle jest jakaś przyprawa do ziemniaków też taką kupowałem kiedyś w Polsce, ale niestety nie mam teraz. O, od razu już to, ale woni. Już ładnie wygląda. Już ładnie wygląda i ładnie pachnie. Tylko nie wiem, czy solić jeszcze. Daj panie tutaj. Tu jest sól. Gorzej jak będzie zasłony. No to nic, to zamówisz. Cześć, Kamil. To zamówisz jak coś chińszczyznę. Nie, ale no, zioła już dały ten zapach. Bardzo fajnie to wygląda. Wreszcie będą ziemniaki jadły. Jest? Są ziemniaczki, zobaczcie. No wygląda to cudnie. Jestem z powrotem. Co znaczy z powrotem? A byłeś i później zniknąłeś? Dobra, to mamy. I co do tego jeszcze oczywiście? Magii. Oczywiście magii, ale trochę. No i co? Zobaczcie, w sumie tyle. Do tego dodam owoce jałowca, bo jak mówiłem, ja uwielbiam owoce jałowca. Uwielbiam, jak to ładnie przechodzi i chyba dam te grzybki. Panie, ocet by ci się wylał. Dobrze, że był zamknięty. Ej, jak się spienił dziwnie. Gdzie masz te grzybki? A nie, grzybki zostaw. Nie, grzybki zostawiam jednak. Zostawiam na święta. Zostawiam na święta grzybki. Dobra, pieprzyłem? Pieprzyłem. A, jeszcze trochę. Trzymam tylko papryczki chili. A nie, dobra, już papryczek chili nie będę dawał, nie. Nie, bo schrzanisz, panie. Ok, czyli to jest i to jest. Czyli zobaczcie, mamy tak naprawdę prawie że gotowe. Teraz tylko muszę przeczytać. Teraz muszę tylko przeczytać, na ile tą karkówkę wstawić. Sałatka gyros. 180 przez około 1,5 godziny. Przykryj folią aluminiową. Dobra, to ja mogę w sumie już nastawiać piekarnik. Daj na 200. Może jakaś tolerancja. O. Piekarnik już się nagrzewa. Piekarnik już się nagrzewa. Zwracam tutaj do Was do
komentarzy, żeby widzieć wasze komentarze. Piekarnik się już nagrzewa. 180 stopni, ja dałem na 200, wiecie, 10% tolerancji, jak to się mówi zawsze, więc 200 niech będzie. No i będę zawsze, wiecie, oko miał, nie? Teraz to biorę tutaj do naczynia. Nie wiem co pierwsze, na dół chyba karkówkę, bo zawsze wszystko to wiecie, idzie na dół, nie? Czy ziemniaki lepiej na dół. Nie, chyba karkówkę, że tam się zrobił tłuszczyk, później tam ziemniaki, później znowu karkówkę i później na górę znowu ziemniaki. Przykryję ładnie folią, dodam tych kulek trochę i będzie git. Jaka tutaj, wiecie, jaki problem z gotowaniem. Gotowanie to sama przyjemność. Właśnie nie wiem, czy faceci lubią gotować, czy nie. Mówią, że faceci są najlepszymi kucharzami. Także oczywiście nie obrażam tutaj pań żadnych. Nie mam nic do pań gotujących, ale tak mówią, nie? Że faceci są najlepszymi kucharzami. Nawet nie wiem, czy znacie tego, co tak robił tym solem. To w ogóle taka się komedia, ostatnio oglądałem, komedia z nim taka wyszła, że zaczął wchodzić na stadion i tam się witać z Ronaldo, z tymi ludźmi i tak dalej i wszyscy stracili do niego szacunek i te restauracje, które tak dobrze zarabiały na tych stekach, gdzie tak naprawdę nie były takie piękne, także zobaczcie, co robi internet, co pokazuje. Zobaczcie, śliniaczek dla wnuczka. Śliniaczek dla wnuczka. No, wnuczek jada tutaj. Śliniaczek jest. I wcale takie dobre, wcale nie były te jego steki i tak dalej. Siemka, twoja hulajnoga ma zasięg 70 km, a tak naprawdę jaki maksymalny dystans udało tobie się pokonać? Wiadomo, waga, kierowcy, tryb jazdy i warunki atmosferyczne na dworze. Tomasz. Nie robiłem testu, choć myślałem właśnie, żeby zrobić ten test, tylko zrobić test, bo ja nie wiem, czy jesteś z Polski, czy z Niemiec, bo jak jesteś, bo to jest różnica, bo jak jesteś z Polski, to hulajnoga ma do 20 km jest zablokowana. Jeśli mieszkasz w Niemczech, to możesz tą hulajnogę w DE. Aha, no to tą hulajnogę, nie wiem, czy widziałeś na moich odcinkach, możesz ją odblokować do 22 km na godzinę. Nie robiąc nic, nie robiąc tak naprawdę nic, żadnego chipa, nic nie robiąc. Na moim odcinku gdzieś tam jest, jak ja robię tuning tej hulajnogi, więc nie wiem, czy to właśnie zrobiłeś, napisz, czy zrobiłeś. Widziałem dzisiaj właśnie, aha, no. I mam nadzieję, że ci się udało to zrobić, chyba że jeszcze po prostu tej hulajnogi nie masz. I myślę, że taki realny zasięg to jest do około 50 km. 45 bym stawiał tak maksymalnie. Nie robiłem tego, ja mam 80. Wszystkie panie nie zamkną uszy. 84 kg. 84 kg ja ważę, więc myślę, że 45 kg ja bym tak dawał. Zresztą, a nie, kartonu już nie mam tutaj, bo miałem karton długi czas w domu, nie? Planuję kupić G3 Max, ona ma niby 80 dysta. Słuchaj, to co daje producent, na to bym nie patrzył. Myślę, że tak, z tego co daje producent, to 1/3, bo producent daje na trybie Eco, czyli na 15 km maksymalnie, na 15 km godzinę. Więc myślę, że na tej G3 Max to myślę, że też była ona testowana w Eko, bo nawet jest napisane, że testy są w Eko, no i to jest tylko cały czas, wiesz, prosta droga, nie? Tak jak ten tor, powiedzmy w Nurembergi czy gdzieś, czy tak jak testują samochody 90-87 na godzinę i jadą cały czas do przodu i podają wtedy, że jest spalanie 4, powiedzmy 3 litra, tak naprawdę jest, powiedzmy, samochodu spalanie 5,1, nie? Także wydaje mi się, że jak jest 80, to zrób sobie z tego 1/3. No, to myślę, że tak 50 km. Około 50, jeśli tam jest napisane, że 80, bo u mnie też jest napisane tam chyba 70 czy ile. Także 1/3 z tego sobie zrób i wtedy o, Saraken tutaj napisał mi komentarz i wtedy myślę, że to będzie takie realne. Bo ja w ogóle swoją hulajnogę i to jest ważne, żeby nie ładować hulajnogi do 100% i nie rozładowywać ją do samego końca. A tutaj teraz panie się wkurzają o gotowaniu, a my gadamy o hulajnodze. A nie rozładowuję do końca i nie ładuję do końca. Ja ją ładuję tylko do 80 i przy 30 już ją ładuję z powrotem, nie? Wtedy akumulator trzyma dłużej i może tą hulajnogą dłużej sobie pojeździć, nie? Więc mówię, celuj bardziej w takie 50, 45 km. Jakoś w grudniu ma być dostępny dodatkowy aku, chociaż na Ali już jest jakoś 350 €. A to nawet nie wiem. To nawet nie wiem.
Ja ogólnie swoją, wiesz, hulajnogę to kupiłem, ogólnie to swoją hulajnogę sprzedałem, rower, który szosowy, który miałem, bardzo lekki, taki chyba 6 kilo. Sprzedałem swój rower z tego względu, że nie miałem z kim jeździć. Kupiłem hulajnogę, bo uważałem, że bardziej mi się tutaj przyda, jak nieraz właśnie jadę do sklepu, paczkę odebrać po jakieś zakupy, to żeby, wiesz, samochodu nie brać i świetnie się sprawdza. I miałem tą nie wiem, czy oglądałeś hulajnogę, jak miałem w Chorwacji. Mega, 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 mega. Ma powera takiego niesamowitego. Można ją jeszcze stuningować, ale ja tego nie robię z tego względu, że wiadomo, jeżdżę tutaj po ulicach, a kontrole są i wiesz, i tutaj są kary, ale ja polecam ogólnie. Ogólnie tego Segway, aha, karkówka miała być. Segway ja ogólnie polecam. A tu już jeszcze owoce. Aha, taka sama. G3, aha, no bo to jest G3 Pro D Max, coś takiego, nie? Dlatego cię nie zrozumiałem. Ja ją kupiłem w ogóle ją kupiłem swoją tą hulajnogę za 600 chyba 20 euro. Też pokazuję tam w którymś odcinku, bo kosztowała 800, ale była jakaś promocja tutaj w Niemczech, że odliczamy podatek VAT. Ja ją kupiłem za 600 chyba euro w Niemczech tutaj. Musisz zobaczyć w którymś odcinku o hulajnodze. Chyba jest w tym odcinku, gdzie ją rozpakowywuję, gdzie robię unboxing. Tam powinna być cena, ile za nią dałem. Ale zobacz sobie tam te wszystkie filmy moje. Właśnie chcę zrobić ten test jeszcze, także może się uda jeszcze przed wyjazdem, chociaż wątpię. Ale po powrocie od Michała Recykling, właśnie zapraszam do Michała Recykling, tutaj gdzieś jest w komentarzach. Po powrocie od Michała na pewno zrobię taki właśnie test, bo widzę, że dużo osób się pyta o to, więc taki test zrobię, nie? Dobra, widać? Dajemy karkówkę, pany i panie. Dajemy tą karkówkę. Mówię, zrobię takie 2 przekładańce, tak żeby to była połowa, ale hulajnoga warta. Hulajnoga jest warta swojej ceny, naprawdę ma powera. Jak ją jeszcze oblokujesz do tych 22, to powiem Ci 2 kilometry. Niby tak człowiek myśli, 2 kilometry, ale naprawdę to jest dużo. Ja rowerem jadę, rowerem elektrycznym, jak jeżdżę na przykład do pracy, to właśnie jeżdżę 22-23 na godzinę. A z takiej hulajnogi masz od razu, wiesz, petardę, od razu jedziesz te 22 i jest naprawdę mocna. Pod takie w Chorwacji góry mi podjeżdżała, nie było żadnego problemu, także ja uważam, że jest warta swojej ceny, choć są pewnie lepsze, nie? Choć pewnie są lepsze, ale mówię, no, mi chodziło o to, żeby miała Straße zulassung, czyli żebym ją mógł zarejestrował, żeby miała tą moc, tą, która jest dozwolona, nie? Na pewno, tak. Słuchaj, poczekaj. Jeśli ci się tak nie śpieszy, to poczekaj. Ile to? Kiedy to jest? W listopadzie? Ten Black Friday? To jak najbardziej poczekaj. Poczekaj, na pewno będą jakieś te. Witam, Michał, siemano. Na 100% będą przeceny fajnie. Ja czekam właśnie, żeby kupić sobie grę Silent Hill i tego Battlefielda, tego nowego, nie? Także też tak planuję. Co to za mało ziemniaków będzie? Ej. Nie, no to wpuści soki. Trudno. Jeszcze później. A jeszcze miałem coś zrobić, nie? Tam było coś napisane. Ja zamawiam kepsa. Nie robię, panie, kepsa. Ale to taka zapiekanka będzie, to też jak kebab prawie. Bo mięso jest, tylko że świńskie. Chociaż czytałem gdzieś, że któraś restauracja robiła kebaba i tak dalej, i dodawali właśnie dodawali właśnie świńskie mięso, żeby zaoszczędzić, nie? Wiadomo, bo kalb, czyli to mięso jest drogie. Może ogarnę sobie PS5. Słuchaj, w razie czego zobacz sobie, ile tutaj kosztuje w Niemczech, bo naprawdę jest, zresztą sam wiesz, że różnice są masakryczne, to ci mogę ogarnąć tutaj i jakoś tam, nie wiem, wysłać, czy przywieźć, bo teraz przeceny są, bardzo, bardzo dużo jest przecen teraz. Ile tych kulek? Dobra, daj jeszcze 2. Bardzo dużo przecen jest. Ja w ogóle teraz internet zmieniłem, także też żonę wkopałem w internet. Nie, bo w Niemczech jest dziwnie, słuchajcie, wiecie jak jest do dupy w Niemczech? W Niemczech bardziej się opłaca, nie tak jak w Polsce, bo w Polsce jak człowiek, powiedzmy, jest już stałym klientem, to dostaje lepsze oferty.
A tutaj jak jesteś stałym klientem i powiedzmy po 2 latach umowa ci się kończy na internet i powiedzmy idzie ta umowa automatycznie dalej, to automatycznie ci rośnie cena. To jest dla mnie to jest głupota totalna. Zawsze było, może się teraz w Polsce zmieniło, zawsze było, że jak człowiek został na kolejne 2 lata, to robili jakieś promocje na internet, czy na telefon, czy dawali jakiegoś bona, czy jakiś gadżet, czy coś, a tutaj nie ma, nie wiem, nie mam pojęcia, nie rozumiem, kurde, starałem się już, starałem się zrozumieć i nie mogę tego, kurde, zrozumieć. Czemu oni tak mają? Jak klient zostaje, to powinno być więcej, to powinien być, no powinien być jakiś, wiecie, Angebot jakiś, nie mam pojęcia, nie wiem i się po prostu nie zastanawiam, więc skończył mi się internet i wziąłem sobie, wziąłem na żonę. Żona będzie bulić teraz. W Polsce jest tak samo, tak? A widzisz, no to nie wiem, no to już chyba te czasy, co ja byłem, nie wiem, przez 10 lat, no dużo się zmieniło. Ja właśnie sobie tak mówię, sobie uświadomiłem, że jestem 10 lat po ślubie i 10 lat już jestem w Niemczech, jak ten czas leci. Więc w Polsce, mówię, 10 lat temu zawsze jak było, to było tak, że człowiek jak zostawał, to zawsze dawali tam albo szybszy internet, albo mniejszą cenę, albo coś. IDE polecam aplikację IDEOLO, śledzi cenne dane artykuły i ma powiadomienia. Tak. Ja mam też, pokazałbym wam. Ja zawsze sprawdzam, kupując cokolwiek, zawsze sprawdzam pierw na tym IDEOLO, no i tam pokazuje, gdzie jest właśnie najtańsza cena i pokazuje te takie wykresiki, nie? Jaka była, jaka nie. Ja zawsze sprawdzam. Ja nie jestem taki, że idę coś i kupuję. Chociaż raz się zrobiłem z kaskiem do mojego roweru, bo bardzo chciałem już na nim jeździć, na tym szosie i wiesz, i kupiłem sobie kask, gdzie kosztował, specjalnie jechałem chyba 40 kilometrów po ten kask, zresztą który miałem w Chorwacji, gdzieś tam widać na moim odcinku. No i później sprawdziłem właśnie na Ideolo i się okazało, że ten kask 50 euro, a ja zapłaciłem za niego 100. No, nie, są promocje, jak jesteś dłużej klientem. W Polsce. No mówię, a tutaj w Niemczech nie. Tutaj mówię, w Niemczech już tyle lat mam internet i miałem cały czas w Vodafonie, a tym razem też mam w Vodafonie, tylko że wczoraj sprawowałem na żonę, nie? Wziąłem swoją, zrobiłem Kundigung i teraz do mnie cały czas piszą, napisz, jeszcze może się nie rozmyśliłeś, zrobimy ci dobrą tą, tyle. Nie ma, już nie ma mnie. Teraz żona, a ja już się wycofałem, teraz żona. W ogóle internet tutaj, słuchajcie, dopiero światłowód zakładają w Niemczech, gdzie w Polsce już jest dawno, na każdej wsi prawie już jest światłowód, a oni teraz mówią, że Glasfaser. Ludzie, światłowód to ja 10 lat temu był, jak ja byłem, tak, 10 lat temu jak ja wyjeżdżałem, to już zakładali u nas światłowód. Już był nawet, już ludzie się chwalili, że mam szybki internet, światłowód. A tu zakładamy światłowód w Niemczech, wow. Siema napięty. Siema. Także no widzicie, naprawdę trzeba w Niemczech trzeba trochę pobyć, żeby zobaczyć, jakie są realia i jak jest tutaj naprawdę. Tak jak już mówiłem, pod wieloma względami jest dobrze, ale pod wieloma względami jest po prostu do kitu. Dobra, słuchajcie, to już mamy. No tak, i co teraz ziemniaki pójdą? Te wszystkie. Dobra, ładuj. Ładuj te ziemniaki. Ej, zobaczcie, widzicie? I to wszystko na oko. I to wszystko na oko wyszło. Ha? Nie ważyłem. Zobaczcie. Szef kuchni. Ja właśnie zawsze biorę tą miseczkę, tylko czemu mi napisało, że będę ciszy ten bulion i śmietanę? Nie będę dawał żadnego bulionu i śmietany. Albo polać? Muszę przeczytać. Zobaczę, bo może to jakiś pomysł dobry był z tym bulionem, może to będzie miało lepszy smak. Ale zobaczcie. Jak to wszystko ładnie przejdzie, zobaczcie, dwie warstwy. Co prawda ta dolna jest mało ziemniaków, ale to nic. Dwie warstwy, czosneczek, przyprawki, wiecie, jak to wszystko przejdzie, to już pachnie. To już pachnie.
No patrzcie, ideolo. Mi się wydaje, że to zrobi. Później jeszcze jak już to się upiecze w miarę, jak już się to wszystko w miarę upiecze, jeszcze później posypię serem, nie? Bo ściągnę tą folię później, którą teraz założę. Ściągnę tą folię, zostawię tylko, żeby z góry to się piekło i na sam koniec posypię serem, żeby to wiecie, żeby z góry było takie serowe. Mam fajny ser. W Polsce też jest pewnie dużo tego sera, takiego właśnie, bo on jest fajny, bo już jest pocięty, nie? Ja zawsze się zastanawiałem, jakie te Niemcy leniwe, taki już pocięty ser, ale słuchajcie, to się przydaje. To naprawdę, ja już teraz wiem, po co są te małe papryczki, bo teraz akurat mieszkam tylko sam z żoną, po co są małe na przykład groszki, zawsze się zastanawiałem, przecież to jest drogie, nie? Malutkie puszki, nie? Taka puszka, a my zawsze kupowaliśmy taką, nie? Dużą. No ale jakieś są dwie osoby, to naprawdę to się przydaje. To kupujesz taką jedną puszkę i na dwie osoby starcza, nie? No i teraz już już wiem, dlaczego też mówią, nigdy nie mów nigdy, nie? No, także już wiem, to jest właśnie dla osób, tak jak ktoś mieszka jeden, no takiej całej puszki przecież nie zje kukurydzy. Dajemy jeszcze tych groszków kilka, nie wiem, czy nie za dużo, dobra. Wiecie, goście nie będą mówić, że nie smakuje, bo nie wypada, nie? Chociaż znam takich, Dobra, ale słuchajcie, ja muszę zobaczyć, bo było napisane do mojej kochanej żony, zobaczcie tutaj. Cebula i czosnek pokrój w piórka. Zeszli na patelnię, a tam panie pitolisz, ja tam nic nie robiłem. Wymieszaj śmietanę z bulionem, dopraw solą i pieprze i zalej całość. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, jak oni mówią. Tą śmietanę z tym bulionem. Ja sobie bulion zrobię, zagrzeję sobie wodę. Tylko ile? Trochę chyba, nie? Tak, żeby się tylko rozpuściło. Chyba. Dobra. To sobie zrobimy. I jednak zalejemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co? Myślę, że tak zrobimy. A bulion? To chyba chodzi o taki bulion, nie? Tylko teraz tak. Warzywny? Czy z kurczaka? Kto wie, czy taki bulion, jak karkówkę się robi, to warzywny, czy z kurczaka? No wiadomo, że kurczak nie będzie pasował. Ale ja myślę, że tutaj kurczaka to jest tyle, co kot napłakał. Przecież tam nie może być kurczak, to pewnie tylko jest jakiś geschmack, czyli pewnie jakiś tylko aromat. O. Nie wiem, czekamy. Jeszcze mi się na razie nie śpieszy, czekamy i zrobię bulion. Może ktoś napisze, jaki bulion dać. Szkoda, że nie ma Marty, bo Marta podpowiadała mi, ale jest mała i jest Edyta. Edyta, może ty wiesz. Dobra, to mamy. Czekamy na ten bulion. Właśnie, wezmę to jeszcze. Weźmiemy jeszcze te przyprawy. Trochę wody wlałem. Niech te przyprawy ładnie się... O. A kosteczki do woreczka i do zamrażalki. Joanna, cześć, Joanna, wiesz może jaką dać kostkę bulionową? Warzywną czy z kurczaka do karkówki? Może ty będziesz wiedziała. Słuchajcie, kosteczki. Zawsze można z tego później jakąś zupę zrobić, nie? Ja nie wyrzucam nigdy takich. Ja taki, o, Sofia, dzięki. Warzywny ja bym dała. Byś dała, czy raczej się daje? No to jest różnica. To jest różnica. Kosteczki do tego. Ale tak, wydaje mi się też wydaje na chłopski rozum, że lepiej warzywny. Bo wiadomo, bo warzywny, no bo kurczak nie pasuje. A na pewno to dać? Żadnej, przyprawy wystarczą. No właśnie. A co z tą śmietaną? Dawać tą śmietanę, czy nie? Ja myślę, kurde, właśnie chyba bym nic nie dawał. Tak, gotowy.
Tych, znaczy, wiesz, to wymieszać trochę z wodą, nie? Dam chyba warzywny jednak. Bo to i tak ten sos, jak coś, to ono siądzie na tym. Dobra. Tylko jeden? Daj jeden, starczy. Za dużo tych przypraw będzie. To też nie może się tak mieszać, bo będzie później, nie będzie nie wiadomo. Gotowca nie dawaj. Tej, mówisz? No to są kostki gotowe. No dobra. To robimy jak Michał mówi. Nie dajemy. I tej śmietany też nie daję. Nigdy nie dawałem, trudno. Karola tego nie używa też. Aha. Dobra, no to dajemy tylko jeszcze to. Gdzieś tutaj z boku. Trochę tej wody. Zaraz bierzemy się za mycie. Będziecie musieli ze mną umyć znowu naczynia. To jest. To jest. Muszę te drzwiczki nasmarować. Tylko że one w środku piszczą. Dobra. Uszy zatkać. Wkładamy to. Wkładamy to. Brakuje, mówię, tej kurde pokrywki mi brakuje takiej. Muszę chyba sobie sprawić na święta cały taki całą z pokrywką, bo sprzedali bez pokrywki. Śmietana chyba nie zaszkodzi, może zmiękczyć mięso. Widzicie, śmietana. Czyli, ale szlak zane? Nie. Moja żona gdzieś miała kupić śmietanę. A nie, to chyba chodziło o tą właśnie. Lecimy. Wymieszaj śmietanę z bulionem. A jaka to miała być śmietana? 18 lub 30? No to jest 30. Dobra, lej pan. Przecież tego nikt strzelać nie będzie. Co może się stać? Dobra, robimy. Lejemy tą śmietanę. Czy nie? Dobra, lej. Już za późno jak coś. Wlał śmietanę, nie wie czy to się zdaje, czy nie. Dobra. Było napisane, może będzie faktycznie takie, wiecie. O, mój pies nie usłyszał kubeczka. Zawsze przychodzi. Dobra. O. Fajnie, śmietanka jest. Zobaczcie, jak to wygląda. No powiedzcie, że źle. Powiedzcie, że źle. Jest dobrze. A ser mówię, dopiero na sam koniec. Ser zrobię dopiero na sam koniec. Jak się już to podsmaży. 1,5 godziny. Mamy 8. Akurat tak wyjdzie, że około do końca. Voila! I do piekarnika. I do piekarnika. 200 stopni, 8. Powiedzmy, że do 9 tam 40. Na pewno tego nie zjem. Dzisiaj dopiero zdradzę wam, jak to po prostu będę jadł, czyli jutro po południu, wieczorem, bo to jest na jutro. Dobra. Kubeczek jest dla pieska, mój piesek lubi kubeczki, także kubeczek zawsze mu zostawiam. On zawsze jak słyszy kubeczek, to zawsze przychodzi tutaj. Teraz chyba zasnął bardzo mocno, więc go nie ma. Się zmył. Dobra. W sumie tu jeszcze muszę trochę ogarnąć, także zniknę wam z wizji. Na chwilkę. No to może tutaj. Tak. Tu będą naczynia w jednym. Ok. W miarę jest już. Znowu porządek. Mówiłem. Ja lubię gotować, jak jest porządek. Łyżeczkę też tam wyrzuć. Nóż ci będzie potrzebny, nóż jest czysty. O.
Dobra. Teraz Karolina mówi, że miałeś na końcu śmietanę dodać. Dałem. Myknęło wam 3 minuty temu dałem, chyba czy 2 minuty temu dałem śmietanę. Ja to widzowie jak widzą. Dobra. Teraz tak. Teraz muszę się trochę zastanowić. Załóż kanał Crazy Cooking i gotować wszystko odwrotnie. Może być. Może być, ale teraz muszę zobaczyć, gdzie to jest. Tutaj. Sałatka gyros. O, będę musiał smażyć. 500 g piersi z kurczaka, 2 łyżki przypraw gyros, 2 łyżki oleju, cebula czerwona, 4 ogórki. Dobra, muszę zobaczyć, czy mam kurczaka. Muszę zobaczyć, czy mam kurczaka. Znaczy, że ona miała kupić. Ej, nie ma kurczaka? Nie, są. A się wystraszyłem. Jest kurczok. Jest kurczok. Jest kurczak. Właśnie, przecież możesz tą miskę wykorzystać. Przecież ta miska jest czysta. Słuchajcie, ta miska jest czysta, a przyprawy i tak są podobne. Nie trzeba myć. Trzeba z głową gotować. Z głową. Tak jest. Dobra, muszę tego przeczytać szybko. Pokrój kurczaka w kostki. Już nic nie muszę, bo już jest pokrojone. Wymieszać z przyprawami, gyrosem i olejem. 2 łyżki przyprawy gyros, 2 łyżki olej. Odstaw na 30 minut, następnie usmaż na złoto i wystójć. Aha, bo to tak trzeba zrobić, ok. Dobra, no to najpierw się zajmujemy samym tym. Wracam tutaj do Was, żeby czytać komentarze. Ok. Ja zawsze się zastanawiam, czy myć te mięso jeszcze, czy nie myć. Ogólnie takie mięso myję, ale te chyba już się nie myje, co? Dobra, wrzucaj tam. Czyli tak to usmażysz. Także widzicie, już są. I tak się zaraz wysmaży wszystko, więc. O. Jedno jest. Tutaj drugie. I na balkon, jak się później ostudzi, jak po smażeniu. Jest? Jest. I później się dziwisz, że tyle śmieci jest. Jak to każdy wieczorem gotuje, jak ja. 2 potrawy. - 21 widzów. Słuchajcie, 21 widzów. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że mi pomagacie gotować. Ty mało tego trochę. Dobra, starczy. Do 2 misek to zrobię chyba. Dobra, przyprawa. Pierw trochę oleju. 2 łyżki tam było, nie? A tam piętową. A, były. To były 2 łyżki. Mówią, że olej niezdrowy, a tak naprawdę słyszałem, że olej jest zdrowy. Tak. Najpierw wymieszaj z samym tym. Czy robił ktoś taką sałatkę, tą gyros? Kiedyś? Ja już robiłem kilkakrotnie. A, i co uwielbiam? Nie wiecie, co ja uwielbiam? Uwielbiam z kukurydzy tą wodę. Uwielbiam tą wodę jak nie wiem. O. Dobra, to jest. Szukamy teraz przyprawy gyros. Ale tutaj z widzami. Szukaj.
Czosnek granulowany nie. Przyprawa do gyrosa. Przyprawa do gyrosa. Dobra, to była jedna. Ale zobacz, czy nie masz jeszcze otwartą. Przyprawa do kurczaka. Czarny mielony. Papryka słodka mielona. Może też trochę dać, co? Daj trochę. Dobra. I oczywiście co? Pieprz. Oczywiście co? Pieprz. Najgorsze to będzie, jak będę musiał pekińską kroić. Nigdy nie kroiłem pekińskiej. Zawsze chyba żona to robiła. Ja robiłem sałatkę, ale żona kroiła pekińską. O. Mimo że papryki tam nie było. Słodka? Słodka. To damy, to będzie miała fajny czerwony kolor. Fajny czerwony kolor. Kebab gyros. Całą, czy za dużo będzie, żeby całą dać? Nie wiem. Pytanie, jakie to jest słodkie. Palucha umie, palucha włożyć. Chciałem posmakować, ale nie. Znaczy, jakie to jest słone. Nie, chyba dam. Nie, cała to będzie za dużo na kilogram, nie? Ile to jest napisane? Jedną łyżeczkę na około 100 gram mięsa. Jedną łyżeczkę około 3 gram na 100 gram mięsa. Ja tutaj miałem 800 gram, więc powiedzmy, że kilogram. Powiedzmy, że kilogram, 30 gram ma paczka, dobra. No to prawie całą paczkę. Na oko. Na oko. Nic się nie powinno z tym dziać. Na oko. I teraz będzie najgorsza robota. Pranie miałem powiesić, ej. Miałem powiesić pranie. Dobra. Idę po patelnię. A tu będę musiał was odłączyć, bo mi się kabel przypalił. O. I tutaj was muszę podłączyć. Więc zobaczcie, jaka to jest. Wszystko musi być, wiecie. Idę po patelnię. Tylko patelnię, panie. Ja lubię na tej smażyć. To jest ta? Tak. Lubię smażyć na tej. Patelnia jest. Włączamy na trójeczkę. Zaraz będziemy smażyć. Monia przyszedł po kubeczek na pewno. Widzicie, o, już podniósł głowę, jak mu powiedziałem. Wstań. Poproś. Poproś. Monia uwielbia kubeczek. Dobra. To jest. Dajemy oleju. Widać tutaj? Panie nie widać. Dobra, nie będziecie widzieć najwyżej, jak będę smażył, ale będziecie słyszeć. Dajemy oleju. Może być trochę zniżę? Dać niżej. Tylko ja się wtedy musiał garbić? Nie. Nie, no będzie dobrze. Będziecie coś tam widzieć i mnie też będziecie widzieć. Jest ok? Jest ok. Dobra. A w ogóle zobaczcie, jakie w Niemczech mają jeszcze. Widzicie?
jakie piekarniki tutaj jeszcze są. Znaczy piekarniki, kuchenki. Także to jest, wiecie, mieszkanie wynajmowane, więc ja nie inwestuję w to mieszkanie, bo to nie jest moje, ale proszę bardzo. Kuchenka, gdzie u nas te kuchenki były wywalane, bo bardzo dużo prądu ciągnęły, nie? Teraz są wszystkie te fajne, takie te elektryczne, nie wiem jak one się nazywają. To jest takie ze szkła. A tutaj proszę, jaka jeszcze technologia niemiecka. Dobra, czekamy. A ja zobaczę sobie w międzyczasie, co muszę tam jeszcze do tego dodać. Pokrój kurczaka w kostki, wymieszaj, odstaw na 30 minut, bo to było 500 gram, to muszę zrobić razy 4 wszystko, nie? Powiedzmy, że dwie cebule czerwoną, znaczy jedna cebula czerwona lub biała. Biorę dwie cebule. Wezmę sobie dwie cebule. Dwie cebulki, bo to wszystko razy 2. 4 ogórki konserwowe. Czy moja żona kupiła ogórki konserwowe? Ogórki konserwowe. Ej, wiecie co? Chyba moja żona nie kupiła ogórków. No bo się nie przygotowali. Albo nie. Tu są. Tylko mi się zawsze to myli. Konserwowe, a kiszone. To konserwowe to będą te, nie? Czyli w occie, to są konserwowe. Konserwowe, kiszone. Tak, kiszone to są te kwaśne, czyli konserwowe. Dobra. 4 ogórki konserwowe, czyli 8. Pół główki sałaty lodowej, czyli całą. Jedna papryka, najlepiej czerwona. Szukamy papryki. Powiedz tak, panie, ty paprykę wziąłeś dzisiaj. A nie, masz pół papryki. No to z tego świata rozwoju jesz. Masz tylko pół papryki. Trudno. Będzie pół papryki. Mała puszka kukurydzy, czyli jedna. Czyli jedna mała. $160. Będzie 340, czyli jedna duża. Nie no, za mało będzie. Dawaj. Nie musisz robić jak w przepisie jest. Zrób po swojemu. Coś już się tu pali. Dobra, na szczęście się pali to, co powinno się palić. A groszek? Nie. Majonez, kurczak. Papryka w kostki. Cebula pokrojona w piórka, usmaż kurczaka. No co, tylko tyle? Chyba tylko tyle. Dobra. Dobra. A groszek? Nie, groszku się nie daje, to nie ten czas. Wsio? Wsio. A ja wam pokażę, co robię z tego. Witam wszystkich cieplutko z zimnego miasteczka. Witaj, Agata Kroll. Cześć. Bardzo dzisiaj byłaś aktywna na moim kanale. Bardzo dzisiaj byłaś aktywna na komentarze, ile napisałaś i do tego, jakie długie. Bardzo mnie to cieszy i właśnie przekazałem małżonce, że masz tak samo nazwisko jak moja małżonka, bo moja małżonka została przy swoim nazwisku panieńskim, więc bardzo się cieszę, że jesteś. O, mistrzu, co dzisiaj pysznego? Spóźniłaś się, Izabela, pewnie tak masz na imię. Izabela, spóźniłaś się, bo tam już się grzeje, tam już się robi karkówka z ziemniakami, a teraz będzie sałatka gyros. Sałatka gyros i teraz zamierzam tego kurczaczka smażyć, więc może być trochę głośno. Robię teraz sałatkę z gyrosa, a nie za duże te mięsa są. No to najwyżej je pokroję, jak będą ten. Ej, do sałatki z gyrosa chyba to miało być w kostkę, a one są takie. Dobra. Panie. Najwyżej pokroisz jako stygnie. Na mniejsze też tak można, co? Kto komu zabroni mi? Manio, chodź wyrzuć. Super, tu wyrzuć. Nie, to nie Monio. Słuchajcie, pies. Dobra, nie ma Monio. Smażymy.
Tylko zapomniałem, że powinien to pokroić w kostkę. No to już było pokrojone, ale to jest dobrze. Raczej nic się nie powinno z tym zadziać. Ale faktycznie do sałatki z gyrosa powinno być ten. Ale miałem wam pokazać. A naleję do tego. Bo ja kukurydzę. Nie wiem jak wy. Ja uwielbiam to co jest w środku, ta woda. Ja uwielbiam tą wodę z kukurydzy i żona zawsze mi zostawia w kubeczku. Ja też mam takie panieńskie nazwisko. Mój tato to nie jej. Takiego teścia bym ci współczuła. No tak, wiesz, jak to się mówi, no. Nie mamy na to wpływu, nie? Niestety nie mamy na to wpływu. Jakichś teściów, rodziców i rodzeństwa się nie wybiera. Możemy sobie wybrać żonę, męża. No. Dobra, daj to na 3. Także nie wiem, czy wy to lubicie, czy nie lubicie wodę z kukurydzy. Ja uwielbiam. Panie, kukurydza ci wleciała, a miała sama woda wlecieć. To nic. O. Co to? Kukurydza. Kukurydza. Każdy się będzie dziwił, jak to wodę z kukurydzy. No ja nie wiem, ja uwielbiam wodę z kukurydzy. Z groszku nie. Nie próbowałem, ale z kukurydzy uwielbiam. A to kurczok. Zobaczymy, ile wody w tym kurczoku. Także tu niech se kapie. Ja obieram dalej. Tu się smaży. To mogę sobie dać trochę dalej, żeby mi nie przeszkadzało. Niech ładnie skapnie, to nie będzie ta sałatka taka mokra. Gdzie nóż? Tak, to jest właśnie mój problem, że wszystko wkładam od razu. Rosalia Jarosz, cześć. Wszystko od razu myję i wkładam do zlewu albo do zmywarki. Tym razem czerwona cebula. Wiecie, czerwona cebula jest lepsza, jeśli chodzi o sałatki, nie? Co robisz? Gotuję. Gotuję, ale teraz robię sałatkę z gyrosa. Teraz robię sałatkę z gyrosa. Czy sałatkę gyrosową? Nie wiem. Sałatkę gyrosową, bo jak może być sałatka z gyrosa? Także smażę kurczaka, obieram cebulkę. Mówię, czerwoną daję cebulkę z tego względu, że jest łagodniejsza, nie? Do takich sałatek. No i muszę pokroić kapustę pekińską, a nigdy nie kroiłem. Zawsze mi żona przygotowywała. Ale ty może codziennie gotujesz coś, wymarzony mąż świata. No akurat tak się trafiło. Nie, codziennie nie, bo akurat te 2 dni nie byłem w pracy z tego względu, że byłem na badaniach. No i mam wolne i z tego względu, że jutro idziemy na imprezę do mojego syna. No przyjechali goście, chyba przyjechali już, chyba dojechali. Więc akurat się tak złożyło, że te dni no faktycznie go gotuję, ale tak, gotuję bardzo często. Tylko nie myślałem, że będę gotował na live i pokazywał to całemu światu. No myślałem, że mój kanał będzie o psach, a wyszedł, że jest o gotowaniu teraz. Także gotuję, pieczę i piekę. Myślę, że dobrze, że mi to wychodzi nawet. Żona nigdy nie narzeka, więc chyba raczej narzeka, że jest zawsze za ostry, nie? Także to na pewno. Ostatnio napiłem wody z ogórków, parę dni mnie zgargamęczyła. A ja lubię wodę z ogórków. Wiem, że mówią, że niby na kaca jest dobra, ale w związku z tym, że ja kaca nie miałem dawno, ale będę miał najprawdopodobniej niedługo. Lubię też z ogórków, tylko oczywiście skiszonych, nie? Co robisz dobrego? No sałatkę gyros. Sałatkę gyros sałatkę. Teraz smażę kurczaka, tylko zapomniałem go pokroić w kostki. Jest w
piórkach takich długich. Ale będę musiał to naprawić zaraz. Jak wystygnie na balkonie, no będę musiał to pokroić jakoś, nie? No co zrobić? Facet w kuchni. Dobra, to miałem, co miałem tam? Aha, miałem ogórki pokroić, nie? Dobra. Kukurydza już się zrobiła. Także kukurydzę odcedziłem, tak to się mówi. I zdrowie. To jest tak dobre. Nie wylewajcie wody z kukurydzy. Nie wiem, czy to można pić, czy nie. Ale ja piję. Nie, to nie jest winko. To jest woda z kukurydzy. Woda z kukurydzy. Ja uwielbiam to. Wiem, że to dziwne, bo ja uwielbiam w ogóle zawsze dziwne rzeczy. Moja żona się śmieje, że kiełbasy nie zjem, jak jest kawałek tłuszczyku, takiej żyłki, a takie rzeczy uwielbiam. Ałe, no widzisz. Ja uwielbiam, w ogóle ja uwielbiam kukurydzę, może dlatego. Nie wiem czemu. Tak mam. No mega mi to smakuje. Mega. Mówię, ja jestem dziwny. Gotuję kukurydzę, wodę z kukurydzy piję. No ale mi to smakuje. O. Dobra, lekko to się już potegowało. Przykryjemy pod pokrywką, niech to się lekko poddusi. Zmniejszmy na 2. Zmniejszmy na 2. To miał być tam czosnek? Chyba czosnku się nie daje, nie? Przyprawę gyros to jest ogórki konserwowe 4, czyli 8. Papryka jedną, właśnie nie wiem, bym musiał się z żoną skontaktować. Słuchajcie, muszę się z żoną skontaktować. Muszę się z żoną skontaktować. Żono kochana, czy my mamy paprykę czerwoną, czy to była ta jedna, co zużyłem ją do dzisiejszej sałatki? Napisz proszę, bo jesteś na wizji. Znaczy jesteś, ja się nagrywam na wizji. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tam żona odpowie. Przepis. Tutaj jest przepis, czy tu tak? Papryka w kostkę, kukurydza, sos. A jaki sos? Jaki sos? To nie było nic o sosie. Dobra. Pitolą. Sos. Tam żadnego sosu nie było. Ja też lubię, ale mam kamicę żółciową. Nie powinnam pić nic kwaśnego. Ogórki mi kiszone smakowały, to ich wodę nie piłam. A może w ciąży? A może w ciąży? A co to jest ta w ogóle kamica? Pierwszy raz o czymś takim słyszę. Nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że nic poważnego. Zobaczcie. O, i to jest właśnie to. Zobaczcie, ile tutaj jest tej wody. Tego. Zobaczcie. Z tego kurczaka to 30% to jest sama woda, jakichś płynów, nie wiadomo co. Dobra. Wodę i tak wylejesz, panie. Smaż. Jaka była wczorajsza nazwa pierników? Udały się w ogóle? Tak, udały się. Udały się, ale to nie były pierniki. Wszyscy myślą, że to pierniki. Już ci pokazuję pudełko. No zaraz ci pokażę w ogóle, jak wyszły. Tak. Tak one się nazywały. Doktora Edgara. Może jakiś numer? Nie, nie ma. The Taste of Christmas. I tylko tyle. Ale to nie są pierniki. To nie były pierniki. Ale udały się. Żona zjadła chyba 3 i była bardzo zachwycona. Już ci pokazuję. Tu jest pudełeczko. Już ci pokazuję, jak wyszły. Ups. Słuchaj, tak wyszły. Tak wyszły pierniczki. Znaczy pierniczki, te ciasteczka. A. Dobra, tutaj jest Rosalia. Ale jakoś ty dałeś nazwę. Mniam. Jaką nazwę? Nie pamiętam, jaką nazwę dawałem. To jest poważne. To kamienie w woreczku żółciowym. Boję się operacji teraz, bo nie doszłam jeszcze po poprzednie. O kurde.
O, wiem, operacje są zawsze są bolesne i zawsze są wkurzające i ciężkie i nie tylko dla osoby przechodzącej, ale również dla rodziny. No, nie wiem, ja nie umiem pocieszać kogoś i tak dalej. No jest mi, no szkoda, że jest, ale no kurde, widzisz. Ale chwilowo mieszkam w wynajętym mieszkaniu w Olsztynie i mam piekarnik na gaz. O, widzisz. Jeszcze są takie piekarniki. Ale się zategowało. No ja mieszkam cały czas na wynajmie, ale chcę coś pomyśleć za jakiś czas, ale nie chcę też się wiązać tutaj z Niemcami, więc na razie też na wynajmie. Ile ty masz lat, Agata Król? Ciąże nie jestem. No, mam smaki na coś, czego dawno nie jadłem. Właśnie, ile masz, Agata, lat? Słuchajcie, te ogórki miałem konserwować. Chyba to są te, które mają być. Chyba to mają te, które mają być. Ile tam mi było? 4, czyli 8, tak? 4, 4 ogórki konserwowe, ale to właśnie. Ogórki konserwowe jak pokroić? W miseczce połącz majonez, ketchup, tworzysz sos. Aha, okej. Układaj w warstwy dużej cebula, ale jak ogórki konserwowe? Ogórki konserwowe w kostki. Okej, dobra, już wiem. Czyli zrobię znowu po swojemu. Zrobię znowu po swojemu. 4 ogórki, czyli 8. Osiem ogórków. Dobra. Damy do jakiegoś siteczka później, żeby ładnie odpłakały. Znaczy Kiedy żona wraca? Po 10 zawsze. O 10:30 gdzieś około. Stara latem ze 2 lata 50. No to nie wiem, czy taka stara jesteś. Jesteś w wieku mojej żony, jakby. Wiesz, jak to się mówi? Im starsza, tym lepsza. Tak jak z winem. Dlaczego kobieta, jak myśli, że ma 50 lat, to myśli, że jest stara? Nieprawda. Absolutnie. To nie jest starość. Starość to jest wszystko, wiesz, w głowie tutaj i w sercu, jak się czujesz. Miało być 8, nie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, daj jednego więcej. Ogórki zawsze dobrze smakują. Fajnie smakują. Dobra. A jednego zjem. Jednego zjem. Ale ręce umyję, żeby nie było. Dobra, jest ok. W miarę ogarniam temat. Słuchajcie, w miarę temat ogarniam. Tylko tej wody tutaj się narobiło. Chyba będę musiał to odkryć, żeby ta woda wyparowała. Się wody zrobiło naprawdę, 30% tego mięsa odeszło. Trudno. Już średniowiecze. Nie dasz ogórka. Dobra, kroimy w kostkę. Kostkę, czyli na pół. I tego. I tego. Widać? Widać. Co, mogą być takie kostki, nie? Mogą być. O. Chyba tu musisz powera dać, 3. Nieźle. Czuję się, jakby święta już szły, jakbym na święta robił sałatkę jakąś.
Rosalia, nie napisałaś ile masz lat. Nie napisałaś ile masz lat. No tutaj koleżanka już, Agata już mówi, że jest stara. Ty jesteś może za młoda. 17. No to już prawie pełnoletnia. Nie czuję się na te lata, tylko zdrowie organów już nie takie jak było, dlatego jestem to, co mam chęć pomimo męki. Był czas, że jeść nie mogłam kiedyś. No ale jest ok. Jak póki wiesz, człowiek jakoś daje radę, no niestety to są właśnie takie momenty życia, że nie mamy na nie wpływu, nie? No to ja Ci życzę ze swojej strony bardzo dużo zdrowia, obyś doszła do siebie, obyś to, co Cię czeka, żebyś przeszła to bardzo szybko i życzę Ci dużo miłości, no ale przede wszystkim zdrowia. Nie, wydaje mi się, że to chyba w jednej misce będzie. To miało być w dwóch, ale chyba będzie tego za mało, bo papryki nie ma. Żona nie odpisuje. Zajrzyj do piekarnika. Jeszcze tam się nic nie rusza. Teraz się nie możesz doczekać 18 lat, a później się nie będziesz mogła doczekać, żeby do tych 18 lat wrócić, uwierz mi. To tak jest. Ja mam 38 i wydaje mi się, że lada dzień przyjdzie kostucha i zapuka do mnie i będzie tyle. Także nie śpiesz się do tych 18 lat. To, że będziesz pełnoletnia, to znaczy, będzie się z tym wiązało, że będziesz musiała iść do pracy, no chyba, że masz nadzianych rodziców, nie? Że będziesz musiała iść do pracy, będziesz musiała pracować, no chyba mówię, chyba, że rodzice mają dużo pieniędzy, to nie będziesz musiała. Ja też tak kiedyś czekałem na 18 lat, a teraz nie chcę ich mieć. O, moja żona napisała. Powiedz mi, to ja szybko skoczę z pytania, bo tam ci ten drugiej pracy jest fajnie, no drugiej pracy to szybko pójdę do tej papryki. Czyli nie ma papryka. Czyli papryczki nie ma. Dobra. Dobra, starczy chyba tego. Jak to było? W piórka, nie? Piórka, czyli na pół. I tak? W piórka czy w tak? Jak się kroi w piórka, tak? Czy tak? Ja mam 38 lat, Rosalia. A będę musiał wygooglować. Jak się kroi w piórka? Tak chyba, nie? W piórka, w piórka, w piórka. Jest napisane, że w piórka kroić. Nie? To co, w kostkę? Dobra, czekamy. Czekamy. Się zastanawiamy. Kostka. Leć tak jak leży. A. Czyli dobrze myślałem. Czyli tego.
Wzdłuż. Czyli dobrze. Z góry na dół. No. No to jest ok. Najgorsza to mnie zawsze ta końcówka wkurza. O. Co, jest dobrze, nie? Tego. I cieniutko. Żona nie będzie narzekać. Zobacz. Jest ok. Ale chyba 2 cebule to będzie za dużo. Dobra. No, chyba tak, chyba przesada. Już mam domek kupiony dla lalek. Dobra. Tylko teraz pytanie do tego kilograma, bo tam było napisane, żeby 2 cebule dać, ale wydaje mi się, że 2 to będzie chyba za dużo, czy nie? Chociaż nie, bo tam będzie dużo kapusty jeszcze, nie? O, proszę. A ja mam mieszkanie w Polsce, a mieszkam na wynajmowanym, a tam stoi nie puste, ale no bez nas, nie? No i tak to właśnie jest. Ale ja mówię, dom to zawsze stwarzają, wiecie, ludzie. Dom dla mnie to jest jak ludzie. Są 2 cebule czy 1? 2. 2 najwyżej będzie za dużo. Bo jak byłem ostatnio w mieszkaniu tam właśnie bez małżonki, bo byłem w Polsce, to słuchajcie, jak weszłem do mieszkania, to tam się zrobiło przykro, nie? Ani jednej żywej duchy tam nie ma, duszy nie ma. Wiecie, żadnych rozmów, ani nic, tylko wszedłem, zabrałem pocztę i pojechałem z powrotem dalej. No, Rosalia, idź. Dokładnie. Darowizna. Halo, Gerard Müller. Guten Abend. Co? Welche Wi-Fi? Wi-Fi, nie. Niemcy to mówią Wi-Fi. Dobra. Chyba mięso z kurczaka aż tak długo się nie musi, nie? Tylko może trochę wody doleję, żeby je lekko poddusić. Tak. Lekko podduś. Jeszcze chwilkę. Będzie git. O. I daj a nie, na trójeczkę było dobrze. Szymon, cześć. Okej, to mamy. To co, będę musiał tyle talerzyków wyciągać? Na cebulę osobno, na to osobno? Słuchajcie, muszę do przepisu zajrzeć. Muszę zajrzeć do mojego przepisu. Gdzie jest ten przepis? Tutaj, w żonce. W mojej żonce. Mam nadzieję, że tam nie widać żadnych danych. Nie. Okej. Cebula pokrojona w piórka, ogórki konserwowane w kostkę, mamy paprykę w kostkę, kukurydza sos, ale kukurydza to jest sos 3 łyżki majonezu, 3 łyżki keczupu. Dobra. Czyli to wiemy. Paprykę niestety mam tylko połowę. Tylko jak paprykę w kostkę też, nie? Tak, kostkę. Czyli w piórka, a później po piórkach w kostkę. Czyli też wzdłuż.
Też wzdłuż, nie? Dobra, krój. Tylko, dobra, taką większą. Jak coś, to z fatom powiem, żeby obejrzeli sobie na YouTubie, jak robiłem sałatkę dla nich, na ich przyjazd. Dobra, a teraz się zaczyna pod górkę. Ta końcówka zawsze mnie denerwuje. Dobra, przekrój tam. Paprykę w kostkę, tak. Właśnie kroję. Taką kostkę, ale taką byle jaką. O, tutaj nie obciąłeś tego białego. A z sosem wymieszasz, nie będzie widać. No. Zawsze te końcówki są najgorsze w krojeniu. O. Tylko, że papryki mam za mało, miałem tylko połowę papryki. Ej, a to zrobić, później wrzucić te mięso z tym tłuszczem, który się wytopił, czy lepiej nie? Czy lepiej same mięso pokroić na kostkę? Bo zapomniałem pokroić w kostkę. I mam takie wielkie kabany. Pysznie gotujesz. No to się cieszę. Pysznie gotujesz? Nie wiem, czy można powiedzieć, jak się nie spróbowało. To. Słuchajcie, teraz najgorsze. Kapusta pekińska. Jak ja się tego boję. Jak ja się tego boję. Nie kroiłem nigdy kapusty pekińskiej. Nie wiem, czy nie wezmę sobie stolnicy tutaj. Nie wiem, jak się za to zabrać. Nie było kiedyś takich szatkownic, że się tak to by było lepsze. Nie wiem. Nie umiem teraz tego zrobić na razie. Dobra, tu już się ładnie piecze. Zmieszymy troszkę. Dobra, to przekładam na osobne talerzyki. O, nie, muszę chyba zobaczyć na YouTubie, jak pokroić. To pokroisz później. Będzie mięso od kości odpadać. Nie, tamtego ja nie chcę kroić. Nie karkówka, chodzi mi tutaj te mięso. To nie jest karkówka tutaj, to jest to do gyrosa. Ja muszę tą pekińską pokroić. Do sałatki z gyrosa. I nie wiem, czy naprawdę nie wezmę tej stolnicy. Ej, to jest żaden żart, nie? To jest naprawdę. Dobra, to mamy. Halo, 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 halo. Coś tam halo napisał. Dzięki za serduszka. Ja cię kręcę. Żona będzie zazdrosna. Ale pyszne. Dziękuję ci bardzo. Tej kapusty nie da się szatkownicą. Aha, no właśnie. No, czyli muszę i tak ręcznie. Czy bym chciał, czy bym nie chciał, będę musiał ręcznie. Tylko jak? Na pół? Zobaczcie. Tylko tyle mam papryki. Już Panie dał ciała. Ale pyszne. Zawaniamana. A skąd pan jest? Jestem z północnych Niemiec. Ogólnie jestem z Polski, ale mieszkam w północnych Niemczech. Bremerhaven, miejscowość. Ale cieszę się, że się podoba. Staram się jak mogę. Ale myślę, że to mięso już ma chyba dość, co? Czy nie? Jak tutaj pani się nazywa? Przejść na kanał. Muszę zobaczyć.
Zawariowana czy zwariowana? Dziękuję, że jesteś na moim kanale. Polska górą. Tak jest, Polska górą. Dobra. Wiecie, to ja kawałek chyba spróbuję. Zobaczę, czy jest dobre. Na pewno gorące. To będzie sałatka gyrosowa. Nie wiem, nie z gyrosa. Sałatka gyros. Wiecie co? To już jest ok. Kurczak szybko dochodzi. Widzę. Więc to mi się wydaje, że jest ok. I teraz idę. Muszę to wynieść na balkon, żeby wystygło. Przykryję ładnie pokrywką, żeby ptaki nie zjadły. Jak to ktoś mi napisał, że ptaki ci zjedzą. No nie, już śpią. Jaki klub lubisz? Nie oglądam piłki nożnej. Nie oglądam w ogóle piłki nożnej, z tego względu, że zawsze jak oglądam, to to Polacy zawsze przegrywają. Ale jaki klub lubię? Nie mam. Akurat nie mam, żebym jakiegoś klubu lubił. Słuchaj. Nie mam, żebym jakiegoś klubu lubił. Chyba to mogę powiedzieć, że lubię wszystkie. Można tak powiedzieć. Lewandowski, no znam. Lewandowski to w ogóle już mówiłem wcześniej, że do mnie w pracy mówili, że jestem podobny do Lewandowskiego, więc nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale dużo osób mi mówiło, że z boku wyglądam jak Lewandowski. Tak, słońce. Nie, no ale tak naprawdę. Lewandowski, a jeszcze inni mówili, że wyglądam jak Jaś Fasola. Wiecie, może coś w tym jest, nie? Bye. Steven Seagal, tak. Zwłaszcza z brzuchem. Nie ma brzucha. Aj, super. No to dziękuję. Dobra, to już możesz wyłączyć. Nie to. To możesz wyłączyć. Włącz tutaj dodatkowe światło dla widzów. Tutaj jest, jeśli chodzi o światło, jest do kitu straszne tutaj. Dobra. To jak z tą kapustą? Widzowie, widzki, jak ją pokroić? Tą krowę wielką. No to mi pewnie zajmie najwięcej czasu. Przyprawy już możesz schować, bo to już raczej chyba się nie będzie. Aha, miałem jeszcze wymieszać ten sos, tylko jak to było z tym sosem? 3 łyżki majonezu, 3 łyżki ketchupu, czyli 6 łyżek. Sos, posiekana sałatę lodową, odstaw do lodówki. Układaj warstwy w dużej misce od dołu. Usmażony kurczak, cebula, ogórki, papryka, kukurydza, sos. Posiekana sałata lodowa. To ta sałata będzie bez żadnych przypraw? Dobra, najpierw ją pokrój, bo może jej nie pokroisz. Druga wersja. Tak, druga wersja gotowania mojego. No dobra, to jeszcze trochę zejdzie z tym. Akurat żona wróci, to ja będę już gotowy. Słuchajcie, idę na balkon. Muszę iść na balkon, muszę to ostudzić. Tylko pokrywkę ściągnij. Po co ci ta pokrywka? Tak. Tylko niech ptaki nie zjedzą. Już do was wracam. Kroisz z góry na dół i w poprzek. Dobra, to już jest jakaś wskazówka. Wiesz, to już jest dobrze. Tylko ja potrzebuję na tą kapustę chyba dużo więcej miejsca, ale wydaje mi się, że chyba będzie za mało tych ogórków. A może zrobić to w jednej misce? Bo ja chciałem zrobić to w takiej misce. W takiej wielkiej.
takiej, żeby to było w jednej misce. Ale żona mówi, że w gości taką miskę nie możemy wziąć. I została mi taka miska albo taka miska. Czy zrobić do tych dwóch? Chyba ma rację, nie? Że te są bardziej eleganckie niż na tym, co ja chciałem. Kapustę węgierską się soli i pieprzy, nie daje pomidora. Ja daję pomidora, kukurydzę, majonez i mieszam. Niektórzy bez majonezu robią. To co ja mam pierw pokroić, raczej posolić? Ja wiem, że właśnie miała coś puścić, ale żona mi takiej wskazówki nie dała. Kurde. Czyli co, pokroję ją, posolę? Co tam piścisz? Karolina zrobię sałatkę i próbuję rozgryźć jak sałatkę gyros. I próbuję rozgryźć, bo tutaj pani mi napisała, że ją trzeba posolić. Właśnie mi kiedyś też żona mówiła, że trzeba ją posolić, żeby puściła te soki. Ale jak ją posolę, to te soki, to ta sałatka będzie pływać. To chyba teraz nie mogę tego posolić. Rosalia, cześć, jesteś. Dobra! Cholera, się za dużo przejmuje. Krój! Wkładaj w miskę i krój. Będziesz tam się przejmował, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to nikt nie będzie jadł. Tyle. Cholera jasna. Pierw pokroić. No dobra. To już jest coś. Kroję. Tylko za mało miejsca. Chyba tą stolnicę przyniosę. Czy nie? Dobra. Krój, tak? Wzdłuż. Wzdłuż i później tak. Tak. Bo już włożyłem nóż. Dobra. Za późno. Jak źle zrobiłem, to już jest przekrojona. O. Dobra. To już mamy mały sukces. I teraz ją kroić. Czy jeszcze raz i wtedy ją kroić? Nie. Pokrój, a jutro poprawisz. Nie, bo to już muszę dzisiaj wszystko wymieszać. No wszystko już musi być dzisiaj. A to się myje? Nie, nie myje się, nie? Bo będzie wtedy woda. Dobra. Krój. Kroję. Grubo czy cienko? Dobra. Bardzo się przejmujesz. Jak coś, to powiem, że widzowie mi nie pomogli. Tak jak mówisz, krój. Ale tutaj mi pomagają. Wiem, że nie może być za grubo, bo będą mówić, że źle. Ej, nie jest źle. Ją tylko trzeba mocno trzymać. Ja myślałem, że to będą tak, no... Panie, to możesz kiszoną robić. A nie, kiszoną się nie robi z pekińskiej, nie? Kiszoną się robi z kapusty zwykłej. Może, że moja mama tego nie ogląda. A może ogląda? Ej, jest sukces. Nie jest źle. Już kawałek mam. Nie, jest dobrze. Dobrze, że mam króliki w domu. Nie jest chyba tak źle, co? Zobaczcie. No, starałem się cienko kroić. To także jest tak, chyba jest ok. Ja mam psa w domu, ale mój pies kapustę. Nie wiem w ogóle, czy pies może kapustę. Tego nie czytałem. Przekładasz na przemian sałatę lodową lub pekińską, ogórki konserwowe, mięso, kukurydzę, czerwoną cebulę, majonez. Z tej kapusty nie robi się kiszonej. Aha, no właśnie. Czyli wiedziałem, że w którymś kościele dzwoni, tylko nie wiedziałem w którym. Ja mieszam majonez, ketchup. Właśnie też tak zamierzam.
I później każdy ma swój własny przepis. No to ja zrobię tak, jak ty mówisz. Tylko, że przekładasz na przykład samatę lub jakieś ogórki konserwowe, mięso, kukurydzę, czerwoną cebulę i majonez. Aha, a kiedy majonez daję? Musisz doprecyzować, bo to mężczyzna, wiesz. Na kapustę pekińską? Muszę sobie to jeszcze raz otworzyć zaraz. A to już nie jest za grube? Te? Cały czas kroić, nie? Znaczy bez tej dupki, bo ta dupka będzie niedobra. Przykładasz majonezem. Aha. Myślałem, że majonez z ketchupem wymieszać. W sensie na każdą przykładkę daję wymieszany majo i ketchup. Ok. A, nie, ja nie mam królików. To... Nie wiem, takie grube to wyszło jakieś. No dobra. Powiem, że nie wiedziałem. Tak, może pies jakiś szczeka. Słyszeliście, jakiś pies szczeka, ale mój pies nie szczeknie. Nie, ty kapusty nie możesz. Dobra, ale tego chyba już nie daję. Tego chyba już nie daję, bo to jest takie... Zęby mi poszły. Sałatka gyros. Dupa tam. Ja wiem, bo też jeszcze karmy nie dostałeś. Nie zapomnij o mięsie faktycznie. Nie, jest ok chyba. Jest dobrze. Jest dobrze. To nie jest obiad. To jest sałatka gyros. A to będę sobie skubał jak królik. A! Na balkonie jest, tak, tak, wiem. Ale faktycznie. Będę przekładki robił, a mięso będzie na balkonie. Mama zawsze mnie uczyła, żeby paluchy chować. Ja mięso też przykrajam, napisałaś? No tutaj to serduszko przeszkadza. Przykładam. Aha. Tylko, że tego mięsa mało. Tam się ziemniakami będą musieli wszyscy najeść, a tutaj kapustą. No, ale już długo mnie nie zobaczycie przygotowania. Przez najbliższy czas. Chyba, że u Karoliny. I u Michała. W tej sałatce mięso kuruje. No było napisane pół kilo. To może tej główki już nie będę tyle kroił. Nie, ale to będzie mało, słuchaj. Czegoś mi tutaj brakuje jeszcze. Tej papryki jest za mało. Trudno. A mięsa dałem 800, dwie tacki. Wędliny wkrój. Może się nikt nie pozna. No to powinno być ok. Też tak myślę. Zobaczymy. No już tutaj, zobacz. Jest trochę tej sałatki, ale jak się poprzekłada, to nie będzie wcale tak ten. Dobra! Za dużo się przejmujesz wszystkim, panie. Ugotować jeszcze źle.
Co? Dzidekman. Hej, Dzidekman. I tak to się wszystko dokładnie. I tak trafi w jedno miejsce. Ja zawsze mówię, bo żona mówi, a że to ładnie musi być. Ja mówię, no na cholerę, przecież i tak to zaraz pogryziesz, już nie będzie ładne. To co to za różnica? Przecież i tak to zaraz pogryziemy. Nie? Nie, wydaje mi się, że ta końcówka sałaty jest taka zawsze. Dobra. Bo to już jest takie twardawe chyba. Ale tego nie wyrzucam, to sobie będę kąsił. Będę sobie jadł. Ja lubię te końcówki. Nie no. Chyba te wyszły za grube, dobra, w duszy. Powiem, że minus szedł. Dokładnie. Wszystko w żołądku będzie później i tak wymieszane. Ok. Dobra, czyli nie jest tak źle. Myślałem, że to będzie gorzej, ale widzę, że nie jest tak źle. Teraz zrobię, wymieszam ketchup w mayo. A masz ketchup i mayo? Jest. A nie. A jest papryka, ale konserwowa to chyba będzie zła. Bo mam paprykę taką. Nie będzie pasowała, nie? Karolina. Bo powinno być dużo papryki, czy będzie dobrze? Jakbym odcedził i bym tej papryki trochę dał? Bo zobacz, ile mam papryki. Została mi tylko połówka. Żona napisała, że może kupić, ale nie. Jak ona przyjedzie, to już ma być zrobione wszystko. Ketchup pudliszki jak coś. Ale już się kończy i już nie mam zapasowego innego. Nie. Nie będę musiał dodać taki. Ale jest podobno bardzo dobre. Daj znać z tą papryką. Cholera. Potrzebujesz jakąś miseczkę, panie. Aha, wszystkie miseczki są zabrane, bo żona galaretkę robiła. Dobra, bierz taką. Damy do tej. Nie będę wymierzał, po prostu. To nie ja. Jeszcze? Jeszcze. Aha. Raczej, jakby ktoś był ciekawy, ile kosztuje w Niemczech, tutaj pani odwróć. Nie tak. 2,20. 2,28 9 zł za ketchup. I to jest ketchup z dobrej firmy. On naprawdę jest dobry. Powiedzcie, jak z tą papryką. Czy mogę dać taką konserwową? A może to powinna być w ogóle Może to powinna być konserwowa, ja daję świeżą. Bo będę się musiał tego głupiego Ala spytać. Czy tego GPD. On nieraz takie głupoty pieprzy, że... Ten jest pyszny. Dobra, lej tego ketchupu. Będą 2. No. I teraz majonez. Nie otwarty. Ok. Już jestem blisko półmetku, 67. Nie wiem, co to znaczy, ale powiedzcie z tą papryką, czy dać konserwową. Tylko ci, co wiedzą, nie ci, co chcą zrobić mnie bambuko. To było 4 łyżeczki, nie? A to tam to. O, się tutaj. To ma być. Cześć. Robert. Ja bym dała konserwowej, ale czy do jutra dotrwa w kapuście? Nie wiem. No właśnie, to lepiej nie.
No bo to dopiero jutro o 17 jedziemy dopiero na 17, czyli o 16. Ja wiem, że no jeszcze musi się ale wydaje mi się, że ona puści wody dużo, nie? Znaczy wody, tego octu. I ta kapusta w tym to może być. Dobra, mieszamy, słuchajcie. Mieszamy to. Ale żadnych chyba przypraw się nie daje, nie? Jak będzie ketchup i żadnych soli nie, bo jak dam sól, to kapusta puści. Ale trochę pieprzu. Co robisz dobrego? Sałatkę gyros. Ale trochę pieprzu daj, panie. Wszędzie pieprzu mnie. Ty zły pomysł. Dobra. Sałatka gyros, Robert. Wydaje mi się, że pieprzu chyba nie, bo nie ma się jak przyprawić tam. Dobra. Znaczy nie chodzi mi, że nie będzie miał się, bo w zupie to wiadomo, to zaraz będzie miększy. Ja sałatki robię na bieżąco. Tak, tylko że jutro nie będę miał czasu. No jutro sobota. Muszę się przygotować, rzeczy jakieś. Z psem muszę jeszcze iść bo pies będzie bardzo długo sam, bo nie bierzemy psa, bo będzie bardzo dużo osób. Pieprz daj, nie sól. No dobra. Więc nie będę miał czasu z tego względu, że no muszę z psem jeszcze pojechać na hulajnogę albo gdzieś tam, nie? Który się wybiegał, żeby od 17 do tej 23, 4, żeby mógł zostać sam. Spokojnie on wytrzyma tyle godzin. O, Nikola. Cześć, Nikola. Pamiętam cię, tak, pamiętam. No wiadomo, na świeżo, jak zrobisz, to nie zrobi się flakowata. No tak, no trudno, jak najwyżej mówię, jak najwyżej jutro żona stwierdzi, że jest no to jej nie weźmie. Albo ja ją będę sam tam, jak powiem, że jest flakowata a weź to panie jutro wszystko rób. Kiedy? No nie będzie kiedy. A na święta też się robi sałatkę wcześniej. Dobra, nie tłumacz się. A musztardy? Nie, musztardy chyba nie. Dobra. Smakujemy tylko, czy jest w miarę dobra. Nie, też tak myślałem. Dziś Max, mój kolega z klasy, był u mnie. No super. Dobra, zmienił łyżeczkę. Wydaje mi się, że jeszcze ketchupu. Tak, to ketchupu. I nową łyżeczkę jak coś. Tamtą oblizaną wyrzuciłem. A moja żona mi kiedyś opowiadała, jak kupowała bułki czy coś takiego i pani w sklepie brała woreczek i dmuchała i wkładała tam bułki, nie? Bardzo, bardzo no takie niehigieniczne. Co to? Majonez z ketchupem. Będzie w sałatce gyros. Dobra. Okej. To mamy. To już mogę schować. Kukurydza jest. Jeszcze kukurydza jest. Ja czasami lubię dać trochę magii. Żadnej papryki. Okej. Inną sałatkę się robi na święta i nie daje się do niej cebuli. A właśnie my dajemy cebulę do sałatki chyba. Raczej chyba tak, nie wiem już teraz. Ale papryki dobra, nie daję. Raczej mam tą tylko surową, nie? Nikola ble. A ja czasami daję trochę magii. Nie, magii nie będę dawał, bo nigdy nie robiłem. Do magii dawałem do tej sałatki, co wiesz, co ja w domu jem tutaj. Dobra. Idę zobaczyć, czy to wystygło, bo to muszę i tak pokroić jeszcze. Muszę to pokroić. Zobaczcie zalety tego mikrofonu. Ja mogę z wami rozmawiać, będąc na balkonie. Wy mnie nie widzicie, ale słyszycie. Nie? Także właśnie dlatego chciałem ten mikrofon. Wystygło? Wystygło, panie. Pokaż. Wystygło. Jest ok. Paprykę. To mamy. Dobry jest majonez z ketchupem. No tak. No mam rękę, no to przykro mi. Mało uważałeś, bo się nie wyspałaś wczoraj, chyba to ty byłaś. Kroić to, nie? Bo mam takie wielkie kabany. Kroić to na mniejsze, nie?
Ja nie daję, bo szybko wodę puszczę. Kroję to chyba. Na kostkę. Wiem, że to powinienem zrobić wcześniej, ale żebym zapomniał. Teraz muszę kroić taką już zrobioną. Połówki zrób. O. No właśnie, i to jest konkretna to podpowiedź. Zrób połówki i tyle. No słyszałem, że złamałaś rękę. No bardzo mi przykro, mówiłem, z tego względu, że wczoraj długo siedziałaś, jak to ty byłaś. Któraś dziewczyna była bardzo długo wczoraj, też znam. Dobra, mówisz połówki, a dobra, to trochę za dużo. W ogóle jest dobre? Jest ok. Jest ok. Ręce umyłem. To dam na talerz. Nikola, dużo zdrówka. I nie siedź tak długo następnym razem. Jak byłaś niewyspana, się potknęłaś i złamałaś łapę, rękę. Dobra, na pół. Ja kroję i tak na 4, na pół. Tylko te większe, bo te małe co są, to ich nie kroję. To był taki duży. Faktycznie za mało tego mięsa Karolina wyszło. Dobra, dasz na sam dół, nie będzie widać. No trudno. Stało się już jak stało, już więcej nie mam. Dobra, bo te to są takie, że ich nie trzeba kroić niektórych, to zostawiam je na patelni. To po prostu tylko większe powyciągam. Wygląda jak dealerka jakąś. Dealerkę jakąś tu uprawiał, grzybki jakbym kroił. No, to jest, chyba tam też są wszystkie takie w miarę nadające się do tego. No, dobra. Też zostawiam. Moje paluchy. Moje paluchy. Wkładam to z powrotem. To się ten talerz był. Mięso zawsze się skurczy podczas smażenia, dlatego zawsze warto zrobić odrobinę więcej. Wszystkiego najlepiej. Nóżki Agata. Ja nie mogę chodzić, bo w szpitalu. No właśnie. Było napisane pół kilo. Ja i tak kupiłem, raczej żona kupiła 800. No ale ja to robię razy 2, więc. A, właśnie. Coś tam się odezwało w piekarniku. Ale to woni. O. Weź to odchyl. Jest. Jest git. W piekarniku jest git. No, za mało tego mięsa, zobaczcie. Za mało tego mięsa chyba jest. Ale już nic nie zrobię. Nie jestem w stanie nic zrobić na dzień dzisiejszy, a nie będę czekał z tą sałatką do jutra, bo jutro chcę, żeby było wolne. Dobra. Czyli tak, wszystko mamy. Można się zająć. Można się zająć piciem alkoholu. Nie żartuję, to jest napój. Czemu nagrywasz w nocy znowu? Jak w nocy? Jest 21. Ja od 18 nagrywam. 60, 120, 180. 3 godziny już. To już jest 3 godziny. Po prostu tak długo nagrywam. Jakbym nagrywał rano, kiedy? Nie no, aż tak mało nie jest sałatka z tego da. No to super. Tylko teraz pytanie, czy robić to do jednej? Nie, do 2 zrobić, nie? Zrobię do 2. Tak. Leci ci wszystko. Do 2 zrobię misek. Gdzie?
Chciałem zakręcić szklankę. Dobra. Tylko nie wiem, czy tych ogórków nie za mało, ale czy jeszcze dokroić. A to są moje składniki. Na pewno cebuli chyba za dużo. No właśnie, czyli zrobię 2. Dam dużo kapusty. Czyli zrobię 2. No widzisz, no. Czyli zrobię 2. Dobra. Myślę, że już nie będzie mi potrzebna ta deska. Robię to do 2 misek. Dobra. Teraz ja cebulę kroję w kostkę. A widzisz, a to było napisane, że w piórka. Pokaż psa. Tam śpi. Tam leży. Ale ci pokażę. Widzisz? Jaki grzeczny? No tak zawsze. I on tylko ma tam granicę. On ma tam granicę. Że tej granicy nie może przekroczyć, jak ja gotuję. I bardzo dobrze wie, że o nim mówię, bo się patrzy. Dobra. Karolina. Od czego zacząć? Co najpierw dawać? No ty wiem, ty masz pojęcie o gotowaniu. Zresztą dziewczyny też tam mają. Monio ma na imię. To jest ten, to jest on. To jest on. Co najpierw dawać? Ja daję sałatę, dalej jak leci. No i gitara. I to jest konkretna odpowiedź. Czyli daję sałatę. Może ją trochę wymieszam, żeby te rzeczy, te grubsze z tymi cieńszymi. A kiedy ten majonez dawać? Obojętnie kiedy, nie? Czy może na tą sałatę już tak dać trochę? Mądry piesie. Tak, bardzo mądry. Bordery są bardzo mądre. Zresztą wszystkie psy są mądre. Nie to tylko, że bordery. Ja wszystkie psy kocham. Ale akurat mam bordera, bo to był pies moich marzeń. Jest. Przekładasz majonezem? No ja mam to już wymieszane, ok. Dobra. Chwila prawdy. Aha, na każdą warstwę. Ok. Czyli trochę tego, nie? Po jednej łyżce. Tu trochę więcej, bo jest większe dno. Daj tu jeszcze trochę. Jakoś to będzie, ludzie. To. Co to było? Ja daję sałatę i tak dalej, jak leci. Na każdą warstwę. Aha, czyli na każdą warstwę tego. Dobra, to ja będę dawał tak. Tak. O. Chyba nie musi być jakoś tam. To i tak chyba zejdzie na dół. Masz dzieci w nosie. No nie mam dzieci w nosie. Nie mam dzieci w nosie, tylko gotuję. Ja kocham dzieci. Wnuczkę. Wnuczka. Dobra. To, tylko tą cebulę właśnie, to już wiem dlaczego muszę ją trochę bo się trochę pokleiła, znaczy pokleiła w całości. A do sosu majonezowego trzeba może dać trochę przyprawy gyrosowej. A ja przyprawę gyrosową dałem do tego już. I chyba już nie mam. Nie mam trochę. Czyli to, co mi zostało. Gdzie to jest? O, akurat tutaj zostało to.
Akurat mi zostało troszeczkę, te 3 gramy. Dobra, mieszam to. O. Mówię, kobiety to warto posłuchać. Tak. Aha. Właśnie tak się teraz domyśliłem, że pewnie chodzi o to, żeby był ten wyraźniejszy smak jeszcze. Ale ja mam tego dużo, więc chyba dam tego trochę więcej. To i tak się później, jak się bierze, papryki trochę. Papryki to muszę oszczędzać, bo nie mam dużo. Półgłówki papryki. A, kukurydza! Ja o kukurydzy bym zapomniał. Znaczy mogę jeszcze jedną otworzyć. Kukurydza, ogórki. Ale to ładnie, już nabiera kolorów. Górki. Ja nie doradzam, bo robię na delikatniejszy smak, bo nie mogę ostrego. Ale tam chyba wszyscy mogą, więc chyba będzie ok. Ile ma pies lat? Pies ma 6 lat. Dzięki za... nie wiem co to jest. Ktoś mi wysyła te... Dzięki. Jeszcze jak lajka zostawisz, to będzie git. Pies ma 6 lat. 6 lat już ma. Także też już się starzeje, już nie potrzebuje tyle biegać, co kiedyś. Dobra. No to będzie cebulowa. Dobra. Już. Teraz to dałem, teraz mięso. Właśnie, ale mięso jeszcze wymieszam chyba. Bo tutaj zostały te przyprawy. Oczywiście łyżką, wiadomo jaką, drewnianą. O, te przyprawy ładnie weszły. A mój ma 13 albo 14. No to bardzo dużo. A psy żyją, nie chcę cię martwić, ale 16 lat chyba. Około gdzieś tak standardowo. Mój pies miał ile? 18. No właśnie, wiem, że maksymalnie do 20 się zdarzają. Ale ogólnie jest tak, że no około 15 lat, 15-16 lat. Dobra, daję drugą warstwę chyba. A nie, to na kapustę miałeś dać. Nie, będzie ok, kurde, ty, Karola. Fajnie wyszło. Wyszło tak, że może będzie ok. No może trochę tego mięsa. Swaty powiedzą, no tak, w Niemczech mieszkają, mięsa żałują. Nie znam swoich swatów nawet jeszcze, także jutro to jest pierwsze spotkanie nasze, ale tego ketchupu muszę dawać więcej, komuś zostanie. Jest dobrze i na pewno będzie dobre, no to mam nadzieję. Ja mówię. Raczej w gościach nikt nikomu nie powie, że jest niedobre.
Jak po prostu nie będzie jadł albo będzie jadł mniej, nie? Tak mi się wydaje. A na ostatnią warstwę zostawię kapustę. No już mi tego keczupu tak marudziłem, a już go prawie nie ma. Dobra, co było później? Dobra, to nieważne co. Dawaj, ogórki. Ile masz lat? Kto? Ja? 38. Matko, się tak wszyscy pytają, ile mam lat. Wyglądam na starego? Monio, ale tego kubeczka nie możesz dostać, bo to jest po kukurydzy. Zobaczcie, ile już śmieci wyprodukowałem z dzisiejszego odcinka. To się tak wydaje, w każdy gotuje, ile tych śmieci jest. Dobra, to może jeszcze jedną. Kukurydzy nie żałuj. Kukurydzy nie żałuj. Cebulę dałem? Nie, cebuli nie dałem. Ale chyba nie, chyba cebuli będzie za dużo. No może nie. Ej, zrobiła się ciepła, bo dałem na palnik, który był podgrzany wcześniej. Dobra, to jest git. Cebula, kukurydza, papryka nieszczęsna, z której mam tylko trochę. Where are you from? Poland, 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 Polish, Polska, Poland. Zobaczcie. Jest git, co? Nie jest źle. Myślę, że nie jest źle. Mogłoby na pewno być lepiej, ale jest ok. Dobra, mięso. Nie, tego mięsa też wcale nie jest tak za mało. Panie, zjedz jedno. Panie, przyprawa do gyrosa ma coś w sobie, że to smakuje. Nigdy nie czytałem składu. Teraz Monio pójdziemy. Dobra. I co teraz znowu kapusta? Dawaj dużo kapusty. No tu już nie ma miejsca prawie. Dawaj do tej. Chyba muszę zrobić jeszcze tego sosu jednak. Poczekaj, nie. Nie tak. Zrób jeszcze to odwrotnie. Cebulę dałeś? Dałeś mi, było ciepło. Daj ogórka. Najwyżej żona poprawi. Jak coś tam powie, że źle, że się daje później, czy nie. O. To? To do zmywarki. Kukurydzę. A jeszcze kukurydzę. Good cooking. To jest co? To jest kiełbasek do jutra? Ej, finish prawie. Panie i panowie. Prawie. Jeszcze kot przyszedł teraz. Prawie gotowe.
Słyszycie kota? Ja tak mówię, zanim zjem kiełbasę. Chyba za mało tego sosu jednak. Tam było, że 4 łyżeczki. Dobra. Mięso, sałatkę i koniec. Albo jeszcze dodaj. A dodaj jeszcze ketchupu tutaj trochę. Dobra, jeszcze troszkę mięsa, żeby było na wierzchu, że dużo mięsa. O, a łyżkę obliżę. A to jest mega. Hello from Russia. Nikola Wapno, dawaj psu do picia z masnej kości. Łupiny od jajek się gotuje i pies tą wodę pije. O! To nie słyszałem. I co, na wierzch daję to i będzie gotowe. Co kitka? Ej, czyżby to był koniec? Zobaczcie. Jest fal w ręku? Jest. Dzięki Karolina za pomoc. Tak to wyszło. A może jeszcze sera żółtego dać na wierzch? Właśnie, może dać sera tego, co mam takiego do... Tak. Nie pytaj się, tylko daj. Mogę dawać między tymi. Mogę dawać między między warstwy jeszcze. Myślę, że to ładnie tak przyprawi. Poczekajcie, muszę dać psu karmę. Znaczy kotu. Kitka. A nie, masz tutaj. Tylko nie umiesz sobie wyciągnąć. Tak. Daję jeszcze tego sera trochę. No. Chciałem powiedzieć, może to zapiec, no. Wygląda pysznie, naprawdę? Mojemu psy weterynarz tak doradził, jak miał żebro złamane. O! No to pewnie jakiś stary sposób, jeśli chodzi o ten. Bo wiesz, teraz weterynarze to raczej nie mówią takich sposobów, bo nie będą zarabiać. Kiedyś oglądałem jakiś reportaż. Co dobrego teraz robisz? Sałatkę gyros. Oglądałem taki reportaż, jak nie wiem, amerykańska czy jakaś tam weterynarka mówiła, że właśnie jest tyle sposobów domowych, żeby psa wyratować, a weterynarze tego nie mówią, bo nie mieliby po prostu zarobku z tego, nie? Jakby każdy w domu każdy by sam psa po prostu no, starał się tam samemu uratować, nie? Edyta, cześć. Cześć Edyta. Wy przychodzicie, a ja już kończę. Ale to nic. Na następny odcinek może zostaniecie. Ej, wydaje mi się, że wygląda to mega. Wydaje mi się, że wygląda to mega. Panie, inżynier. Panie, jesteś inżynierem. Voila!
Sałatka gyros, tylko nie widać coś pod spodem, ale nie, może tu będzie widać. Słuchajcie, to wygląda moja sałatka gyros tak, może będzie za sucha trochę w duszy. Wygląda tak. O, wydaje mi się, że chyba za mało jest tego sosu. Ale z drugiej strony, jak będzie za dużo sosu, to będzie później pływało wszystko, nie? Także chyba jest ok. Nie no, super. Mi się wydaje, że zrobiłem kawał dobrej roboty. A teraz, jak to wiadomo, po tej robocie, co trzeba zrobić? Posprzątać ten bajzel. Na razie to zostawię tutaj. Muszę wam zrobić zdjęcie, ale zobaczcie, wy wszystko widzicie z tej strony. Zobaczcie, co tutaj się dzieje teraz. Teraz trzeba to wszystko ogarnąć. Jesteś z zawodu kucharz? Nie, absolutnie. Z zawodu, wiesz kim jestem? Jestem mechanikiem pojazdów samochodowych z zawodu. To sobie zostawiam na talerzyk. Będę sobie chrupał. Nie. Także wszystkie. A po co to od razu? Śmieci. Obierki. Wszystko do śmieci. Także zobaczcie. Gotuję z wami od samego początku. Co prawda trochę dłużej to idzie, bo wiadomo, bo patrzę na komentarze, czytam. Ale to fajnie, że piszecie, że jesteście aktywni. Ale live trwa 60, 120, 180. 3 godziny ponad. Ja zrobiłem właśnie 3 godziny. Ja zrobiłem sałatkę gyros i zrobiłem do tego, raczej robię w piekarniku karkówkę z ziemniakami zapiekaną. Także zobaczcie, jak ktoś ma taką dużą rodzinę, tak jak na przykład my mieliśmy, nasza rodzina jest duża, to jak trzeba było ugotować, to ja pamiętam, jak my w niedzielę czy w sobotę obieraliśmy ziemniaki, to obieraliśmy 10 kilo ziemniaków. Na taką dużą rodzinę. No może przesadzam 10 kilo. Ale jest dużo pracy przy tym wszystkim. Tych pojemników nie zbieram. Tu już się cały kosz zrobił. Ale to później to zrobię. To, co muszę umyć tutaj, wezmę po prostu, umyję, ale to, co do zmywarki, ładnie pójdzie do zmywarki. Czyli to, tutaj, te rzeczy. Ketchup mogę schować. Panie, żeś się przygotował na... Jesteś z zawodu kucharz. Nie kończ, muszę. Muszę, bo muszę iść z psem. Miałem żonie powiesić ciuchy. Nie zrobiłem ani tego. Znaczy powieszę te ciuchy, jeszcze zdążę. Znaczy żonie, sobie też. A teraz magiczna mikstura. Tak jak mówiłem, ja jestem dziwolą, jeśli chodzi o takie rzeczy. To jest pyłek kwiatowy. Ja piję to codziennie. 2 łyżeczki takiego pyłku kwiatowego, już mi się kończy. Piję. No i wydaje mi się, że człowiek potem jest bardziej wzmocniony. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle coś takiego pije na świecie. Ale chyba tak, bo jest do sprzedaży. To właśnie kiedyś widziałem, jakaś pani pokazywała, taka, która leczy właśnie się lekami takimi zwykłymi. Znaczy takimi naturalnymi i no i właśnie polecała to i tak pije. No. To też jest do zebrania. To na razie sobie odłożę. Słuchajcie, to wszystko jest, te naczynia są teraz, nie? Nie to, że tak z lewioną brudną. Czyli jesteś jak pszczoła. No tak jakby, bo to jest pokarm, który się zabiera pszczele. To jest pokarm, który właśnie się zabiera pszczółce.
Więc tak, no tak jakby. Nie, dobra. Coś w tym jest, nie? Pyłek kwiatowy jest zdrowy. Właśnie. Tak, jest. Ja wiem. Wiem właśnie, że jest zdrowy, wiem. Dlatego piję i naprawdę czuję się dobrze, nie? Kamera mi trochę ten, ale muszę. Piję już od roku czasu chyba. Znaczy dzień w dzień ogólnie. 2 łyżeczki dodaję pyłku i w ciepłej wodzie, nie w żadnej wrzącej, od razu gotującej się, tylko w ciepłej wodzie, nie? Taki pyłek. I naprawdę daje kopa. O, Kitka. Hej, to znowu ja. Pozdrawiam Cię. Hej, dzięki. Ja Ciebie też pozdrawiam. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. A tak przychodzisz, wychodzisz, przychodzisz, wychodzisz? Co tam się dzieje, że tak przychodzisz i odchodzisz, co? Pewnie po kryjomu. Czy mogę na ciebie mówić pszczółka? Pszczółek. A mów jak ci pasuje. Czy tak cię nie znam? Czy powiesz na mnie dobrze, czy źle? Jaką mi to zrobi różnicę? Korona mi z głowy nie spadnie. Dobra. To jest w sumie tylko po warzywach. Więc tego nie trzeba aż tak myć. To jest po obierkach. Tylko przepłukać. A po kapuście pekińskiej to też w ogóle nie ma. Także widzicie, udało się, udało się, udało się. W pyłku jest dużo żelaza, mimo iż szef go załatwił, jak byłam po transfuzji, jak bomba działała na mnie. Szybko żelazo się podniosło. Widzisz, i to jest naturalny właśnie, i to pokazuje, że naturalne rzeczy pomagają. Że naturalne rzeczy pomagają. No ale ja mówię, ten pyłek miodu nie lubię miodu, bardzo nie lubię miodu. Żona miód kocha, uwielbia. Nawet bym powiedział, że miód to po prostu zżera. Opowiem wam kiedyś taką historię. Kupiła żona kilogram czy litrowy słoik miodu. I wiecie, że że był tylko 2 dni i później tego miodu nie było? Nie wiem, czy mogę to żonom mówić, ale miód jest zdrowy. Żona tak miód uwielbia, po prostu łyżkami może zjadać. A ja, widzicie, ja wolę takie rzeczy dziwne. A ja miodu akurat nie lubię, ale pszczeli ten piję. Pszczeli pyłek. Facet, nie zrozumiesz faceta, nie zrozumiesz. Nie staraj się zrozumieć faceta. Tylko nie mówcie, że facet to świnia, nie. Dobra. A, jeszcze z drugiej strony, panie. Znaczy, ile naczyń. Co tu jeszcze mamy? To też trzeba umyć, bo do zmywarki to... Ile masz lat? Lubimy bardzo. 38. Także pewnie mógłbym być twoim tatą. Najprawdopodobniej. To jak już pytasz się, to napisz, ile ty masz lat, kolego. Sympatycznie. Zmęczył się trochę pan. To nie. Tom pójdzie do zmywarki. Dobra, to tutaj będziesz ogar.
Ogar zrobiony. Wczoraj byłem na live, no to super. Ja mam 16, a mój tata ma 66. No to przy 50 był. To już tak ostatni gwizdek, chociaż nie, dla faceta to nie. Facet może tak jeszcze. Facet jeszcze da radę, gorzej z kobietą. Kobieta już tak 40 to już jest taki chyba gwizdek ostateczny. Chociaż starsze rodzą, ale to wiecie, dziecko to... Tak, Monia, pójdziemy zaraz. No to był na ostatnim gwizdku. Tatuś. Pozdrowienia dla niego. Widzisz, dzięki tatusiowi, że jeszcze działał, jeszcze jesteś. A tak jakby nie działał, by cię nie było. Wyrobiłem się. Cholera, się wyrobiłem. Super, że się wyrobiłem. A tak patrzę na zegarek, żeby, wiecie, przed żoną zdążyć, nie? Żeby zdążyć przed żoną. Zaraz pójdziemy, Monisiu. Jeszcze może odkurzę tutaj w kuchni. No to wiecie, zawsze się bałagani, nie? Wezmę jeszcze tu ogarnę. Pokaż dzieci. Nie. No, dzieci są duże. Więc jakie mam pokazać? Dobra. To. Cebula czerwona. A nie, cebula była tu? Włóż cebulę do cebuli. O. Cebula z cebulą, będzie wiadomo. Nikola ma ładnego synka, taki śliczny, biało-czarny, dokładnie. Monio. No moje dzieci są już duże. Tak jakby. Ale mówię, nie muszę o wszystkim mówić. Chyba że tym, których bardzo, wiesz, znam. Tak jak na przykład, małą już jakiś czas znam, więc jej mogę powiedzieć, na przykład kiedyś. Dobra. Tak, ale biało-czarnego mam pięknego. Monia, kochanego mojego. Gdzie jest w ogóle Monio ze mną jedzie, nie wiem czy wiecie, Monio jedzie ze mną do Michał Recykling. Więc Monio będzie ze mną. Pierw jadę pod Wrocław. Muszę zrobić tam samochód. Z Wrocławia później jadę do mojego brata chyba. Agata, no powiedz, że nieprawda. No właśnie. A później jadę nad morze, tam kierunek nad morze. Także w trasie. Jak nie będzie mnie długo na tym, będę aktualizował oczywiście swoje postępy, gdzie jestem, co robię. Ale mówię, na pewno nie będzie z kuchni szybko. Z kuchni na pewno nie będzie szybko nic, ani live'a. Na pewno tydzień czasu. Ręki. Zaraz wracam, bo mam operację ręki. Ja pierniczę. Dzieci. Umiesz. Później zapraszam do Olsztyna. Właśnie jest blisko. Wiesz o tym, że myślałem? Właśnie jest blisko. Nie mówię nie. Powiem tak, nie mówię nie. Edi, a co w Olsztynie? Właśnie Edyta, to jest moja bardzo dobra koleżanka, z którą gdzie byliśmy razem w Hiszpanii również i tam się poznaliśmy w Hiszpanii i mieszkaliśmy wspólnie. To tylko powiem tak, to jest mojego dobrego kolegi, no. Więc tak to wygląda, dlatego mieszka w Olsztynie Edyta i no i tam mnie zaprasza. Zaprasza mnie tam. Bo niedaleko mieszkam, co tam jest?
A gdzie mieszkasz, mała? Gdzie mieszkasz, mała? Ups. Co sądzisz o gejach? No, nie chcesz wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć. No i przez to wszystko mi się naładowało do 100%. Okolice Ostródy. A wiesz, że ja okolice Ostródy, jak ta miejscowość się nazywa? Iława? Mój tato mieszkał chyba w Iławie. Wiesz? Także Iławę to pewnie będziesz kojarzyła. No właśnie. Także tak. Co sądzisz o lesbijkach? No też nie chcesz wiedzieć. Wiesz, to co ja sądzę, to jest tylko i widocznie moje sądzenie. Rafał szuka męża. Pozdrowisz. Pozdrowię. Jeszcze chwilę mam, to pozdrowię, ale będę się już zmywał. Będę się zmywał z tego, że jeszcze chcę odkurzyć i iść powiesić, bo miałem coś powiesić. Nie pamiętam co. No bo coś mówiłem, a jest ta miska, dobra. I właśnie muszę zobaczyć, bo ja się zagaduję z wami. Czy to już od góry? O nie, jeszcze. Ale i tak muszę wyłączyć powoli. Kogo pozdrowić? Kogo pozdrowić? Mała, dzięki, że jesteś aktywna na kanale, że w ogóle, że wpadasz i że no jesteś aktywna. No wiadomo, każdy ma tam pracę, każdy wpada, kiedy ma chwilę, ale coś chciałem zrobić. Dobra, to jak nie mam nikogo pozdrowić, to nie pozdrawiam. No muszę jeszcze chwilę ogarnąć, więc to już nie będę pokazywał wam, jak odkurzam i tak dalej. Muszę naczynia do zmywarki wynieść, wiecie, takie wszystkie rzeczy. Więc co? Zrobię zdjęcie, na pewno zrobię zaraz zdjęcie tych sałatek, zresztą widzieliście. Zrobię później zdjęcie, jak się już zrobi tam to. Trzymaj się ciepło. No to Edyta też się trzymaj. Dzięki, że wpadłaś i pomyślimy. Mam twojego WhatsAppa, więc ci napiszę, jak będę tam. No co, dzięki, że byliście aktywni, że było was dużo. Agata, witam bez różnicy, czy mąż, czy żona, liczy się miłość. Więc no ja widzisz, jak chcę. No fajnie, że byliście, że jesteście i że mogę z wami rozmawiać, że mogę z wami się dzielić. Że mogę się z wami dzielić tym, co przygotowuję, że się dobrze bawię z wami. To jest fajnie. Warto mieć taką fajną publiczność. Jeszcze was raz wszystkich zapraszam do Michał Recykling. Jak znajdziecie sobie na YouTubie Michał Recykling, to zasubskrybujcie jego kanał, oglądnijcie jego filmy. Kogo jeszcze pozdrowić? Pozdrawiam, no wszystkich pozdrawiam. Ostatni raz pokaż psa. No dobra, pokażę ci jeszcze raz psa. Ostatni raz. Niech ci będzie. Zobacz. Tu jest moment. Wiesz, jaki on jest spokojny? No, jest bardzo grzeczny. To jest border collie, ale jest bardzo grzeczny. Ale jest bardzo czujny. To jest pies, który jest, jak to się mówi, całe życie na stand-upie. Czy jakoś tak. No co, dobra, ej. Bo ja się nie lubię z wami żegnać, to za długo zawsze trwa. A tu jeszcze są te borówki, znaczy nie borówki. Dlaczego mi zawsze to ucieka? Jagody. A ja dałem syna Michałowi. Cokolwiek to znaczy. Jagody. No. Na pewno? Nie. Borownica, czyli borówka. Borówka amerykańska. A borówka amerykańska to nie jagoda. Czy jagoda? Nie ośmieszaj się. Synek najedzony leży dokładnie. Nie, a on jeszcze nie jadł nic, właśnie.
No czekajcie, jeszcze mu zrobię. Dam mu jeszcze jedzenie. Dobrze, że mi przypomnieliście. On właśnie jeszcze nic nie jadł. Muszę mu zrobić. To tak to jest. Ja jak się czymś zajmę, to tylko wiecie, ja muszę dążyć do swoich celów, nie? Jestem bardzo taki, że dążę do swoich celów. Więc daję tu jeszcze szybko karmę. Karma. Taka. Bardzo fajna lodówka. Lodówka jak lodówka, ale zobacz ile jest tych. Zobacz, wszędzie tam zawsze przywozimy sobie magnes. 300 gram. Ja swoją obsługą odmierzam karmę co do grama. Znaczy nie, 5-6 gramów więcej to tam nie ten, ale głowa matematyka, więc widzicie. Daję psu karmę. Monio, drzwi rysujesz. Jak pies ma na imię? Monio, przecież już ci mówiłem. To borówki, no właśnie, dlatego mówiłem, że chyba coś jest. Co sądzisz o stwierdzeniu wiek to tylko liczba? Akurat z tym przykładem to mogę się z moim kolegą podzielić, że to tak jest, bo ja sam przez to przechodzę, tak jakby. Także ja akurat to wiem i myślę, że wiadomo, każdy chce mieć młodą żonę, każda starsza żona chce mieć młodego męża, albo nie, zależy od punktu siedzenia, ale dla mnie to właśnie to tak jest, że to jest tylko liczba. Jeśli się dwie osoby naprawdę kochają i wiecie, i to latami funkcjonuje wszystko, to myślę, że tutaj nie ma nic przeciwko. Wiadomo, że przepraszam wszystkie panie, ale jest to tak zrobione, że kobieta jakby szybciej, że kobiety się chyba szybciej tak jakby starzeją, ale chodzi mi o tą kobiecą stronę, czyli o stronę rodzenia i tak dalej, że kobieta już jak już jest powiedzmy po 50, oczywiście nic nie mam do kobiet, to wtedy już jej ciężej jest powiedzmy urodzić dziecko, prawda? Najprawdopodobniej jest to możliwe, ale po prostu jest ta kobieta stworzona, że ma tam jakąś granicę i wiadomo, i wtedy już tego dziecka już jest ciężej, jeśli się ktoś by chciał starać, nie? To wydaje mi się, że chyba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wydaje mi się, że chyba tylko w tej kwestii. A tak to myślę, że raczej nie. Wiecie, bo to jest normalne jak kobieta, nie, to jest normalne jak miliarder, który ma 60 lat, bierze sobie młodą kobietę, ale jak starsza kobieta bierze sobie młodszego męża, to już jest nienormalne, nie? Tak, coś takiego. Kończ. Także mam nadzieję, że nie uraziłem absolutnie żadnej pani. Nie chodziło mi oczywiście o nic złego. Ale tak to jest. Jesteśmy tak zbudowani, że faceci po prostu mogą, jak są starsi, a kobiety już po prostu już jest im ciężej zajść powiedzmy w ciążę, nie? Facet może dłużej jakby zrobić dziecko, ale kobieta jest tak zrobiona. Mój mąż był młodszy ode mnie 11 lat i odszedł na drugą stronę. Ja po 40 bym już dziecka nie chciała. To niebezpieczne. No właśnie o tym mówię. Dobra. Kończę. Pies dostał karmę. Tam się robi. Kończę. Idę z nim, bo jest 10. Akurat żona wróci i ja będę wchodził z prań. Idę dziewczyny, idę chłopacy. Trzymajcie się. Miłego weekendu wam wszystkim życzę. Bawcie się dobrze, bezpiecznie, bez alkoholu, a jak już z alkoholem, to taki wiecie, z umiarem. Co jeszcze? Bezpiecznego powrotu, ten kto wraca z pracy, bo już jest taka godzina, że pewnie dużo osób to po prostu wiadomo, kończy tydzień pracy, jedni zaczynają papa, ciocia, marchewka duszona w piwie. Dużo osób zaczyna weekend, wiadomo, weekendy to zawsze
jakaś imprezka, gdzieś tam wyjść, więc uważajcie na siebie wszyscy, żebyście znowu mieli w poniedziałek dużo siły, bezpiecznie wracajcie do domu, bezpiecznie jeździcie samochodami, rowerami, motorami. Witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie, miłego spokojnego weekendu. Dzięki, wszechmocnie uzdolniony. Tobie również. No, jeszcze wam pokażę kota na koniec. Kitkę naszą, to jest nasza kitka. Będziemy z tobą na spacer z synkiem. Nie, wiesz, z tego względu, że po prostu nie ma tego internetu. Próbowałem robić live'a na zewnątrz, ale w Niemczech internet nawet nie działa tak dobrze. Więc no niestety nie. Także macie kotka na do widzenia. Jak ma na imię? Kitka. Po prostu Kitka. Atina. Dokładnie ma Atina. Cześć Dawid. Ja już lecę. O, ale słociutka. Ale cześć. Chyba że mówisz cześć i oglądałeś. No. Idę z psem. Trzymajcie się. Dobranoc wszystkim. Bawcie się dobrze. Zdrowia. Pa, pa. Do następnego razu. Szybko, nie wiem. Na pewno film jeszcze będzie. Okej, to zmykam. No ale dzięki, że wpadłeś. Na pewno film będzie w niedzielę. W niedzielę standardowo o 8. Później w środę może pojawi się następny piątek jakiś film dodatkowy. Ale tak. Dobra, pa, pa.